hold both of our people shot to death. And I know who helped me take him down. Okay. Oops. And you. Like, You can shoot, so shoot. You have rules. You might kill, but you're no killer. you know I'm not a guerrilla, right? Everything got another purpose. That usually work? 50-50. Those eyes, Danny. I know exactly who you are. Hi there, I'm Navid Khavari, narrative director of I Far Cry chociaż są 6. Mac Games, I'm więc so bardzo excited to serdecznie represent our team and finally show w you live, the game. gdzie będziemy With Far Cry 6, sobie we're oczywiście gonna tutaj throw reagowali into na our most ambitious open world yet. nasze Y'all, premiery an island oraz showcase i w dzisiejszym przypadku w sumie jest to tak naprawdę pierwszy dzień E3 w pewnym sensie, ponieważ był ogromny showcase Battlefielda i jakby był oddzielny showcase Summer Game Fest, na którym widzieliśmy koda. W dzisiejszym mamy oficjalny dzień pierwszy i oficjalnie to się generalnie zaczyna tak o 20, lecz my streamujemy szybciej troszeczkę, ponieważ oni powiedzmy już zaczęli streamować i pokazują nam powiedzmy rzeczy, które już widzieliśmy, czy takie reklamy i tak dalej w tle mamy, więc myślę, że w międzyczasie pogramy sobie do tej godziny 20. W sumie wiecie co, pokażę wam szybko showcase. Dobra, patrzcie na to. Wygląda to w ten następujący sposób. Musimy wejść na 3 chyba główny, żeby mógł pokazać. Już teraz Far Cry leci w tle, to co już widzieliśmy. Co w ogóle ciekawe, ten nasz pan Castino, aktor, już się pojawił w sumie na Gamers Fest. To było śmieszne, ponieważ on próbuje powiedzieć, że nie jest tym złym w Far Cry'u, co jest w ogóle komiczne, nie? Bo on jakby jest złym, tylko właśnie to samo mówi w Far Cry'u, że on nie jest tym złym, ja jestem dobrym dyktatorem, bla bla, mam swoje prawa, co nie? Więc no. To jest kozak, bo ogólnie dzisiaj na E3 dziś będą dwa pokazy. Będzie Ubisoft Forward i tak naprawdę Ubisoft Forward się dopiero zaczyna o 21. A teraz od 19 do 20 mamy showcase i od 20 do 21 próbuję znaleźć co tam się dzieje, bo nie pamiętam. Wejdźmy na oficjalne E3. Myślę, to chyba ładnie wypisane. Tak, tutaj mamy, jak już to widać, od 20 jest Ubisoft Pre-Show, nie? Czyli teraz są jakby reklamy, co już widzieliśmy. Potem od 21 jest Ubisoft Forward, czego będą pokazali, zakładam nowe DLC do Far Cry'a, Far Cry 6 gameplay, zakładam taki full, no nie wiem, zobaczymy. Potem o 2 PM, czyli 2 godziny później, czyli aż o 23 będzie Gearbox. Więc zobaczymy. No i 3:45, czyli 15 minut przed północą będzie Game Beast Season, więc no generalnie Gearbox. Gearbox i Ubisoft, który jest Microsoft oraz Bethesda, więc przed nami naprawdę sporo fajnej zabawy. Myślę, że będziemy sobie grali w jakieś gry w międzyczasie, bo jak widać mamy 9 minut odliczenia w sumie na Twitchu. Na samym Twitchu. I wszystko tak się tutaj wolno ładuje, bo ponieważ mam otwarte 2 strony i w ogóle tyle przeglądarek. Nieważne. Tutaj oczywiście mamy to, co już widzieliśmy, co nie? Na razie Far Cry jest pokazany. Ale no, potem będą myślę jakieś tam inne rzeczy pokazywane. Jak mówiłem, o 21 zaczynam, więc jeszcze mamy dobre 30 minut i w sumie przez te 30 minut możemy sobie pograć, co nie? Czemu by nie? Co wy na to? Tylko bardziej bym wolał jakąś taką chilloutową grę niż jakąś taką stresującą. Szczerze mówiąc. Rule 16. Tak, to widzieliśmy. To widzieliśmy wszystko. Tak, i także jest Ubisoft Forward, w sumie będzie, oni będą sami od 20 streamowali. W ogóle patrzcie na te DLC, one wychodzi w poniedziałek,
Sorry, wtorek. 15. Sorry, że w ogóle jestem niewybudzony. Chciałem to jak najszybciej streamować się wyspać w ogóle, więc jestem zajebiście wyspany, ale jestem jeszcze niewybudzony, więc no. Na razie tu wycisz mi, patrzcie na to. Zrobili DLC, kurde. Znaczy takie darmowe DLC, to jest jakby DLC do Astyna w międzyczasie, gdy czekamy na nowe DLC, które oczywiście będzie w sierpniu, lipcu, drugie, ostatnie DLC. Więc patrzcie jak to wygląda zajebiście. DLC jest zajebiste. Naprawdę. Mam kawę, jakby co zrobił. Mastery Challenge. Będzie kozak, naprawdę, dzisiaj. Mastery Challenge is a replayable game mode that takes you to various shrines across England to put skills in combat, range, and stealth to the test. These challenges will allow you to hone your talents, earn exclusive new rewards, and solve a mythical mystery. To jest kozak, ja chcę to przejść, ale nie będę teraz czasu Mastery zbytnio Challenge 15. begins after a mysterious meteorite is spotted falling from the sky in Ravensthorpe. At the crash site, you'll find a strange lady named Hildebrand, who will join the settlement and train Eivor in the art of battle meditation, a new form of spiritual training that will help you reveal secret treasure. Tak był event Ostora, nie? To start your training, head to the first of 5 new shrines marked on your map. At each of the shrines, meditate to start a mastery challenge. Here you have the opportunity to set out on 3 various Wybierasz czy trials. niedźwiedzia, czy wilka? Niedźwiedzia to wiadomo wręcz. Trial of the Wolf. Wilka to wiadomo z łuku, a i asesyna, czyli kruka. No. In Trial of the Bear, Będzie, to będzie engage trudne and bardzo. eliminate your enemies in combat. In Trial of the Więcej Wolf, punktów dostajesz jak grasz takim archery and playstylem, aim will be jakim tested. powinnaś, nie? Czyli z łuku czy... And within Trial of the Raven, bring your ultimate stealth game to avoid detection and complete the task at hand. Naprawdę, zajebiste. Nagrody będą... For each trial, you will be assigned a pre-established set of gear, weapons, and abilities. Jakbyś miał rozdawany swój Accomplish your objective to finish the trial and earn a medal. Nie muszę miał wszystkiego, But nie? remember that achieving a perfect score is tough. No, na masakra. Every trial will have different actions that affect your end score. 1000... So follow the scoring breakdown to ace the challenge and go for gold. Ciekawe co jest za golda, nie? Mastery Challenge comes with its own unique rewards. With every medal earned throughout the trials, you will receive energies. These energies can be redeemed at Co to Hildebrand. za energię? Za 300, 600 tysięcy, czyli za złoto jest, tak? Srebro, znaczy no, brąz, srebro, złoto. 10 tych, jakieś 2T. Energies. 600 punkt... A, dobra, że tyle wymagane. 10 tych energy to się nazywa, energii. These energies No czekaj, can be czekaj, menu. and go for gold. Okay. Mastery Challenge comes with its own unique rewards. With every medal earned throughout the trials, you will receive energies. Okay. These energies can Dosłownie be jak redeemed ogromny at deal, tylko że Hildebrand's za darmo, wares nie? in To your jest crazy. settlement's arena No, in będzie exchange chciał for new przejść. weapons, decorations, and tattoos. Mech te dwie ostatnie tylko bronie. Only the most skilled servants of Freya can overcome the challenges and Przygotowania będzie unveil do... the ultimate secret of the gods. Mastery Challenge unlocks at power level 221, so be prepared and level up before this Panie, mam free 400 update comes coś. to Assassin's Creed Valhalla. Are you ready for the trials ahead? No zobaczymy czy jestem gotowy, zobaczymy. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. 15 to jest wtorek, tak? Tune in to Ubisoft Forward on June 12th to see more of what's coming in Assassin's Tak, dziś Creed będzie Valhalla pokazane. this year. Tak jest. Czyli będzie pokazane DLC. Dziś będzie pokazane... Tak, to jest właśnie ich ostatni trailer jakby na Ubisoftie kanale. A wow. Że będzie kurde pokazane DLC, które nas zabiera do Francji w Assassin's Creed 2H, to jestem naprawdę podekscytowany. Dopiero 20 się zaczyna, nie? Always Garia. Tutaj też już mają odliczanie, minutkę. So there you have it. Far Cry 6 will be available on October 7th on PC and console. Yeah. We hope you enjoyed this Tak, first to będzie glimpse dobre. of Jeszcze gameplay. półtorej godziny jakby, We have nie? a W lot sensie, bo godzina... coming soon that we Pół can't godziny share do... with you. So much for watching and see you next time. do 11 do 20. Tak jest, pół godziny do pre-show. Jakieś takie reklamy i potem od 20 do 21, od 21 będzie real shit się zaczynał. Także mam półtorej godziny aż, wow. Nieźle. O, mam więcej słów. Far Cry. Fajnie.
everything we've learned so far from Ubisoft about this game. E3 2020 is right around the corner, and GameSpot will have a ton to show during our play for all events. So make sure to give us a thumbs up and subscribe to the channel so you don't miss out. Let's get to it. One thing hammered home in our preview of Far Cry 6 was that the loadout of your character picking the right tools is important. Weapons are highly customizable, and gear comes with specialized perks. Loadouts can accommodate a number of playstyles, meaning that you can now holster your weapon and try not to draw attention. You can sneak around, you can pay bribes to different enemies, hijack trucks, and commit sabotage. You can also just play it like a standard shooter. There are 49 weapons with plenty of attachments, and while we didn't see any kind of stats-based weapon rarity like in Far Cry New Dawn, we did see a range of categories. When it comes to arms, Juan Cortez is your weapon supplier. On the island of Yara, he's basically Q from James Bond. Tostador. Jak w James Bondzie ten Two gość. go together like fire and fury. Through him or in the world, you can get different weapons across the regular, revolver, and Supremos category. Regular weapons seem to be leftover guns from last century's Cold War, like the SKS, FAL, dlatego tu są tu bronie but z also Cold there's Wara. everyday items like baseball Dziwnej bats. wojny jeszcze. Throwing knives make their return as a stealth go-to weapon. Next are revolver weapons, which are hand-built improvised items. These range from mildly plausible, like the flamethrower, silent nail gun, and EMP grenades, to the ludicrous, like a minigun built from motorcycle parts and a vinyl record launcher that Minigun plays zbudowany Macarena. z motoru, nie? You've seen this stuff in Far Cry before, but this game is taking that over-the-top and improvised aspect a bit further. There are also some very silly improvised mechanics, like healing through pressing a lit cigar to your wound. Above revolver weapons, we have the Supremos. That means Far Cry now has super moves in the form of an upgradable backpack. We are now headed into Just Cause territory. No to co, nie Just Cause, mówiłem, nie? Some of the Supremos demonstrated in our preview was a backpack mortar launcher that could clear an area, and also a rocket jump. This all ties into Far Cry 6's RPG light gear system, which includes perks. Clothing can do things like improve your headshot damage, increase stealth and mobility, or guarantee throwing knives hit their targets. We're not sure yet if that means enemies will have a corresponding gear or difficulty level like they did in Far Cry New Dawn, where players needed to keep up with their weapon levels to do proper damage. In that game, players didn't have to worry about their clothing and armor though. We did ask about how much of New Dawn systems would come over to Far Cry 6 in an interview, but we didn't get a specific answer. Although not referred to in this presentation as fangs for hire, there are pets in this game, including Guapo the alligator that can jump your enemies, and Chorizo, who is very cute and distracting to let you commit silent murders. So that's guns and gear. Let's talk about transportation. Inspired by the isolation of Cuba, the island of Yara is stuck in time, which means modern technology is kind of rare. Many of the guns and vehicles you'll find are repurposed from old stuff. There's a wide range of transportation, like horses and aging cars, but from there players can build up Mad Max-style technicals with all kinds of weapons and attachments bolted on. You can also hijack a tank. Regarding flying things, the game seems like it's going to attempt to keep you grounded for a while with flat cannons scattered around the island. This is kind of nice. As much as we like flying helicopters, it's kind of broken Far Cry games by letting you go from objective to objective without really engaging in the world. It's possible you'll be able to blow this up quickly and do it anyway, but we're hoping flying's more of a late game thing. Alright, so who are you? You play as Danny Rojas, who can be either male or female. Unlike most other Far Cry games, Danny is fully voiced and will appear in cutscenes. They live on the island of Yara, which is being ravaged by... fully voiced, ma cały głos i będzie w cutscenkach. Dosłownie, ciągle, przez cały czas. A nie jak tu z Far Cry'u 5, gdzie mamy bezimiennego, albo tylko widać ręce i tak dalej. Named Anton Castillo, played by actor Giancarlo Esposito. The island's been isolated for about 50 years, leading to some urban decay. His goal is to return Yara to its former glory with the help of about 300,000 soldiers and a bit of martial law. His son Diego seems like an unwilling participant, but we'll have to see how that pans out. If you remember, you played the role of son in a similar situation in Far Cry 4, and wound up potentially being just as bad as your old pops. Danny is a military dropout, and their family was part of the regime previously, so their story might be echoed in Diego. To fight the good fight, you're working with a local revolutionary leader, Clara Garcia, and her army of guerrilla rebels. So what does that mean from a gameplay perspective? Ten Castillo mówi, że nie jest zły na ten kanał Senfest. I'm not the bad guy, I'm not the bad. Around the jungle and trails in search of hidden loot. But you'll also be in the huge capital city with its skyscrapers and underground areas. And that kind of urban scale is new to the series. On a side note, we also saw some
games Naprawdę będzie duży impact contentu, to co właśnie Far Cry potrzebuje, tym czego brakowało. All of our questions, like if Far Cry 6 will continue the more heavy-handed RPG systems of New Dawn, which were a bit divisive with fans. We can't wait to get our hands on the game and really put that weapon customization to the test. Despite the heavy political setting that centers around a malevolent dictator, Far Cry 6 does not seem to be taking its moment-to-moment gameplay too seriously. There will be more to say about this game soon as E3 kicks off this June, so be sure to subscribe to GameSpot's YouTube page and we'll keep you up to date. Thanks for watching. Naprawdę. Jeszcze 1,5 godziny, ja pierniczę. Come visit Tropical Yara, an island filled with beautiful To będzie o innego recenzenta, nie? vistas, friendly locals, and of Nie wiem, ta recenzja, kilka rzeczy o broniach i tak dalej, bardzo fajnie. 9 minut gameplayu, ale gameplayu. Highlights, of course, being good wee pals, unscathed. Ten pies dalej mnie rozwala, nie? For more of Far Cry 6, make sure to like the video and subscribe to GameSpot. Będzie full gameplay? Nieźle. Te eksplozje. Ekran trzęsie. Aha, to będzie gameplay ze sceny, które my już widzieliśmy na trailerze. No dobra, nie będzie. Bez wiadomo, muzyki i w ogóle. I na konia. Tak, to są identyczne sceny co z trailera, tylko że jakby wiadomo, z gameplayu. I na konie możesz, jak fajnie się jeździ. Tak, to scena z trailera też nagrywana była. God, what the fuck? Who are they? Ten akcent będzie zajebisty, na Kujubie. Ale zostali dozjebani. Jak będzie grane. 7 października wychodzi. You need to shut the fuck up right now. Cutscenki Far Cry. Yeah. Okay. Your name is Paz. You're Paz. You're not Bicho. You're not a bug. You're Paz. And I need you here with us, man. Takie komiczne scenki są też potrzebne w Far Cry, naprawdę. Wow. No zapowiada się nieźle. Jak to pobije Far Cry 4 w moich jakby oczach, wiadomo, trójka jakby klasyk, w ogóle jak to pobije 4 w moich oczach, to naprawdę fabularnie i gameplay. Gameplay na pewno pobije, bo nowsze jest w ogóle cutscenki, nie? Co tu gada? Jakieś te obozy żuli? Now I'm going to call this in. You're going to be slowly bit by bit. W końcu te animacje z nożem, a nie kurde w piątce, nie było noża w ogóle, what the fuck, nie? Ale czołgu można ukryć, to w ogóle crazy, nie? Celowniki. War Machine. Bo AK. Jak on to ładuje długo. Ale im. Nie wygląda, że było, że mają paski życia, tylko normalnie giną. Boom. Mołotow to też taki klasyk w sensie, granat w Far Cry'u. Dobra moi drodzy, bo coś będzie, zaraz się skończy, będzie kolejne, będzie tak, jak przypomnę, to będzie pre-showcase, więc ja myślę, że do godziny 20-21:30 byście pograli. A nie wiem, czy to koda, czy to właśnie jakieś pierdołowate gierki, czy może Zombie Dead Army, bo ja lubię takie gry grać, powiedzmy, gdy mam... No, na coś czekam. Ale no, możemy coś tam pograć. W międzyczasie. Myślę. Shotgun jakiś. O, w ogóle minigun zrobiony z motoru, nie? Jak w ogóle dźwięk piły, nie? Z Far Cry 4. Identyczny. Albo z MG32 z tego, Far Cry 5. Krokodyl w ogóle. Nie podszedł. Nailgun. Nie nailgun, tylko CD. Shooter. Płyta. Palaka przeczy takie coś było, nie? Przodujesz płyty. Bakareda. Wow, to będzie kozak, nie? Ten
Jetpack, cokolwiek to jest. No Jaskos. Jakie? Ja bym taki czołg ukradł, a nie zniszczył, ale spoko. If a dog refuses to break, Castillo. then we... No jest zły, ale mówi, że jest dobry, nie? Mio, the difference between a true yarn and a fake yarn can be hard to see, but it's there. A true yarn understands that loyalty to country is key to his survival. Loyalty. Good dog. Good. Good boy. Rozproszył przeciwnika. Dobre. Można go pogłaskać. Good dog. Good dog. You're an orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny, Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. Czyli uciec, nie? When tyranny is law, revolution is order. Quoting Bolivar won't save. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with library cards. Wyjechać z tego kraju i mieć wywolone, nie? Szczerze mówiąc. Chcesz się ratować. No ale przeciwili, nie? O. My będziemy walczyli, nie? Będziemy walczyli z gnojem. Libertanto. I am the El Presidente. Which means you will be El Presidente. A, czołg. Kogo? Pokażcie jaka jest czołga. Tak dosłownie. W głowę wyje przez kask. Ja, eliminacje są piękne. Nie ma jakiegoś skilla chyba, że ten. Headshoty 2 poleciały, że ten. Kamieniem go pierdolną. Good night. Jakiś był zwiadowca, nie? Snajperka. Nie na kozak gameplay. Pa. Wiadomo, nie ma hada, więc jeszcze bardziej to się wydaje takie realistycznie, w ogóle imersyjne, ale no. Były raz na uczes. Z łuku. Dobra, naprawdę. Jakby ja zawsze grałem pod. Nie, gameplay Far Cry, kto grał wszystkie Far Cry, wie o czym mówię. Z krokodylem pływa? Można mieć swojego krokodyla, to nieźle. Dawać mu żreć. No jak nie będziesz mu dawał żreć, to wiadomo co się stanie. Zerze ciebie. Trochę tak no... Naprawdę, otwarto, będzie jeszcze bardziej będziesz się jakby na własną rękę, gdzie chcesz iść, jeśli w ogóle jak wiadomo, Cyberpunk czy właśnie tak jest już takiego dżungle i w ogóle, będziesz miał miasta i w ogóle, więc bardzo fajnie. Otwarto się będziesz czuł. Hej, mówię automatycznie do botów, czego wiadomo, w Far Cry nigdy czegoś nie było też. Naprawdę, dużo tu innowacji ja widzę. Te 4 w ogóle słychać. Nie no, zajebiste. No będzie w tych telewizorkach na całym mieście, fajnie, fajnie. Editor. No to jest z Ubisofta od nich. Editor, który właśnie zrobił te wszystkie sceny na trailer. Good morning, fajnie, w końcu muszę się obudzić. Weźcie ten dzwonek ode mnie, nie? Rainbow Six Extractions Brown Teaser? To ja tego nie widziałem, ale to chyba jest stare, nie? No bo nie ma szans, żeby tak pokazywali nowe rzeczy. Aż jebnąłem w mikrofon, sorry. Tak, tego ja nie widziałem, ale... Zobaczmy. To już było na YouTube, nie? Jakiś czas chyba. Jak to się w ogóle zaraza jakby rozprzestrzenia.
Quarantine, a raczej Paradise się nazywało. Zmienili w ogóle nazwę, bo wiadomo, koronawirus. Kwarantanna, nie będzie już nazwy. To będzie takie forum, nie? Że co się stało... Jak wygląda 5 lat później po koronawirusie, coś w stylu, nie? Gra. Games Extraction? I'm original. Wait, what? Nowa gra będzie? Kolejna? Hello everyone, I'm your host Seltzer and we're so excited to welcome you to North Star, the second season of year 6 of Rainbow Six Siege. We have a jam-packed show. We've got Chris Waters, news team, to navigate us through what's North Star. North Star is the next season of Rainbow Six Siege, and it'll be bringing the Thunder. The Thunderbird. Okej, teraz będę Ubisofta pokazać. Sorry, Ubisoft będzie pokazywał swoje gry, wiadomo, czyli... And potentially for the attackers. Chociażby... North Star is also delivering numerous game improvements, including some notable changes to... No, Rainbow, oglądam grę, która żyje już ile lat? 6. To jest skry, ta gra jest piękna i w ogóle, żeby nie było. Jest trudna, trzeba grać po prostu 6 lat codziennie. Dosłownie codziennie musisz grać tą grę, żeby lubić ją ogarniać, ale jakby ja lubię, doceniam, bo grałem... Wiele było takich miesięcy, gdzie graliśmy ją sporo pod rząd i te emocje są, gra jest piękna i dostaje piękne update'y, zmiany, deweloperzy się słuchają widzów i tak dalej, gra jest piękna, bo każdy kto gra to wie. Ale no. Nowe sezony, naprawdę, sezonny kozak. Jakby ja nie śledzenie trochę, ale operatorzy wszystko. Dosłownie kozak. Ja muszę w ogóle coś zmienić na streamie. Zarzucę przerwę na chwilę. Dobra. Zmienimy to. Tak. Okej. Aha. To będzie tak, dobra. Goes on cooldown until the next one is ready. Jeszcze godzina 13 minut. While attackers can wait to see a cone of blue light that indicates a charge is ready. And their patience could pay off, because a charged Kona station will heal anyone who enters its radius, not just defenders. Using Thatcher's EMP to temporarily disable a Kona station rather than destroying it could earn an attacker a nice little health boost for a post-plant situation. So it behooves Thunderbird to keep tabs on her Kona station situation. And there's one more thing. A Kona station charge can be used by a down but not out operator to get themselves back on their feet. Rozstawiasz to po pomieszczeniach? Nie wiem tego ma, ale to nie mało. Sam się reanimuje, jak podejdzie do tego. Jakby apteczki się rozstawiać. To kozak. Oni jakby tak drastycznie tutaj zmieniają gameplay, że potem po 6 latach jak wejdziesz do gry, dosłownie nie możesz się połapać, nie? Nie możesz się połapać, nie? Jest tyle tych zmian potem, to operator w ogóle ma być podobno... I czekaj, ile oni powiedzieli? Po 100 chcą zrobić? Chyba już jest, nie wiem. Wcześniej kiedyś mówili, że chcą zrobić po 100 ponad. To gra będzie supportować kolejne 10 lat, to jest crazy. A już jest 6, więc 16 lat będzie ta gra żyła. Jest to naprawdę crazy. Może wiecie, kiedyś przestaną i nagle zrobił Rainbow 2, nie? A nie, no to wygląda kozak zbyt, żeby to zrobić. Jakby Rainbow jest bardzo dobrą grą, tak jak stoi na swoim miejscu. Więc no, naprawdę. North Star. Tak, to jest Ubisoft North Star. Głównie oni robią Rainbowa. Przez 6 lat. Opiekują się, nie? Jakby Ubisoft spełnia deweloperów marzenie, że jakby oni się podzieli na wiele teamów i jakby oni chcą robić to, robią ci to. Ci robią Assassina i tak dalej, co nie? I był taki kiedyś w ogóle mały team, nie? Właśnie Ubisoftu, który właśnie zrobił taką małą taktyczną grę i to był taki pseudo alpha Rainbowa, nie? I właśnie z tego powstał Rainbow pieprzony, nie? Który jak widać wybił się. Więc no. Był mały team, nie? Tam kilka osób zrobiło taką mapkę i tam na zasadach, nie? Zwykłych. Bez aparatów, bez niczego. Zwykły shooter, nie? No i patrzcie co powstało z tego. No ale to dzieło, takie gry są top. Nie ma takiej drugiej. No najlepsze takie to jakby w pewnym sensie nowy CS, nie? Jakby ludzie powinni do tego przywyknąć.
Jak tu się teraz mówić, CS jest stary dla Rusków, nie? O. Więc no, jakby wiecie o co chodzi. Jakby. Tu mamy tą piękną grę, która tak często jakby wychodzą te update'y, wiecie, wszystko jest takie high quality, nie? Te operacje i w ogóle, nie? Sezony. Więc no, świeże jest wszystko. Jest to straszne, jakby nawet zakładam, że dla graczy tego Rainbowa wiadomo, dużo spędzasz i tak godzin, więc spoko. I tak jest dużo, nie? Nie czekają, że mało jest czy coś. New map. Tak, zmienili mapki. Tam często robią takie, że ścianę muszą tutaj postawić to jakieś nieprzybijalne, żeby wszystko było gameplayowo alright, nie? Nie było... Są niektóre mapy były nie fair. Ja mam trochę doświadczeń, bardzo mało, malutko, z starych lat Rainbowa. Więc coś tam wiem. Nie wiem, 2017 okres, jakoś tak. Gdzie gra dopiero się, wiadomo, rozkręcała, nie? Byliśmy chyba w drugim roku Rainbowa, w drugim roku jakoś tak. Więc no bo tam są chyba 4 sezony co rok, nie? Znaczy jakby 4 sezony w roku, tak? No. Co 3 miesiące jest operacja. Albo co 2 miesiące? Mogę, tak, chyba co 2 jest 6 na jakby rok. Jakoś tak, nie pamiętam, sorry. Bo nie gram, więc niestety. A chciałbym, jakby dla takiej gry jak Rainbow musi mieć drugie życie, żeby grać. Wiecie o co chodzi. Masakra. Grać tylko to, nie? A, kozak. Te emocje, które darzą z tą grą i w ogóle. Trudno się przyzwyczaić, naprawdę. I trudno potem wejść też, nie? Więc to jest straszne. Jestem dumny z Ubisoftu z Rainbowa. No i przede wszystkim społeczności Rainbowa, nie? Graczy samych. Jestem dumny. So when I say war gameplay is a station or a gadget that you deploy and it becomes like an area of interest. Czy to będzie dopiero w grze, czy jeszcze nie ma? Czy jak to jest? Nie wiem, crazy. Secondary objective, something that we would have to kind of focus on to destroy because we wanted something that could be stronger it existed in a realm. Nie, to będzie crazy. Nawet nie wiem jakie tam operacje teraz oni są. W ogóle kulki. Teraz 6 rok Rainbowa leci? Masakra. To teraz jest jakby pewnie... No za każdym razem dodają jednego operatora na jedną stronę, a potem na drugą, nie w drugim jakby sezonie. Czy ja mam Rainbowa zainstalowanego? Aż coś sprawdzę. Masakra, widzicie takie gry po 6 latach, nie? I ta gra tak ewoluowała tak bardzo. To jest naprawdę, to jest straszne. Czy ja mam Rainbowa zainstalowanego? Chyba mam, ale na trzecim dysku, w sensie... Na HDD starym. Terabajcie. Patrzę, nie mam. A nie mam. A tak, ale tak, dobrze. No, bo pokazuje mi, że mam dane zainstalowane, ale tak naprawdę... Obviously, there's a prioritization on the turret, so if for any reason you have a defender and an attacker at the same area within the range, the defender is going to be healed first. If you go into DPNO within the radius of the turret or close to it, you crawl up to it. Tak, na drugim dysku muszę mieć. Tu nie mam. Also, and you're going to have the possibility to revive yourself whenever you want. So it's not instant. You're going to get the charge, you're going to receive the pellet, and you're going to be able to maybe crawl to somewhere a bit safer and rest yourself. You can do it with the attackers and defenders. So if an attacker... Tą grę w ogóle muszę usunąć, 8 giga aż zajmuje. Już jest niepotrzebna. To taka Twitchka nowa to będzie? Wow. Francuzi są z taką ideą dobrą. Tą grę całą. Tylko ambicje mają, aby tworzyć tę grę wciąż. Naprawdę. So primary weapon, she has the Spear 308, which is Finka's AR. It's a very good gun. It's a low fire rate, but a very powerful gun. She also has the Spas 15,
which is the auto shotgun that you can find on Caveira. Secondary weapon, she has the bearing 9, which Thunderbird, się nazywa. recoil buff. So I think Ivana players were going to appreciate that. SMG, czyli taki bardziej operator rush. Q929 pistol. Clearly, with the kit we gave her, we expect people to play her as a roamer. But she can very well be. Tak patrzę, co tu można pograć. Mamy jakby Dead Zombies Army, mamy w sumie tego, możemy zagrać Astrobota z PS5, możemy zagrać Killing Floor przez ten czas, no nie wiem, cokolwiek. Godzinę mamy, nie? Kusimy Astro. Astrobot. Thunderbird is strong against tick damage operator. When I say tick damage, I mean like capital with this 3 godziny. If you have a Kono station next to you and you get a fireball to the face, you're going to be able to probably survive a bit longer and potentially even survive the Muszę te wyzwania zrobić Dead Zombies Army, więc przydało się Dead Zombies Army pograć, no? Też by się przydało coś zjeść. I'm a duck main, have almost 100 hours on duck. W ogóle pokażę wam co tutaj Call of Duty tweetnęło wcześniej. To było naprawdę dobre. To było dobre naprawdę. Profil. O tutaj mamy. Mam przetłumaczę. To jest dobre w ogóle. Orda, nie? Ten wiecie, przeciwnik. Ogromny zombie. Największy zombie z Cold War. Czy ktoś widział Ordę w Outbreak? Ma około 100 stóp wzrostu. Łatwo go zaalarmować, jest pełen legendarnych łupów. Nie można go przegapić. Zagubiona Orda. Jeśli znalazłeś Ordę, proszę nie zwracaj. Zwracaj, wiecie. Jeśli znalazłeś, zwróć. Użyj jakiejkolwiek broni, by go zniszczyć. Zajebiste, nie? Naprawdę. Takie tweety kocham. Before she ever learned to fly one. Thunderbird is a very proud character. She's daring, a risk taker. Tutaj już na żywo lecą. A i mają odliczanie, godzinę. No. Mamy godzinę. My to walę to je wyciszę, jakby co. O, zrobimy tak. She completed basic military training at the age of 17. Wow, to młodo. Along with learning traditions and practices with community elders. Właśnie ten story, mówię, ta ambicja każdej poszczególnej postaci jest crazy w Rainbow'le. Tak jak mamy prawdziwej Eli, nie? Naszej Polki wojskowej, to też jest crazy. No, Rainbow Friends to najlepszy shooter ever, nie? Taki tak taktyczny, nie? For example, we put in Thunderbird's background that she researched hydrology. This is something that really resonated with our consultants because of the connection of water to the Nakota nations. There is the issue of access to clean sources of drinking water within most First Nation territories. This also informed the choice of her code name. Thunderbird was actually suggested by our consultants, and it really resonated with us as well. The Thunderbird is the bringer of water. So it just all kind of ties in and comes together. So we try to incorporate as much of the culture as we can with the character. Our voice actress speaks Nakota. We try in any narrative form that we can to have. Dobrze, bo nie ma dubbingu, nie? Dobrze. You'll notice the traditional warrior tattoos on her chin, and wagia, the word on the back of her jacket, is actually the Nakota word for Thunderbird. Nakota. We try to instill a sense of belonging by giving people something to relate to. To dwóch nowych dodają teraz? The background of a character. It can be where they were raised, where they were born, cultural identity, or even just specialization in. Dobra, co tam tutaj mamy? Na Twitchu? Even if they identify with one aspect of a character's personality. 100%. Aż im chyba stream laguje. Ale to nie moja wina, tylko to ich wina. Oni pisali, że im będzie lagowy stream. Na początku.
He always talks to me about it. Maybe we get a little something Division, like that. serio? But that was the thing, right? They did. They To jest taka gra, nie? Jak no Rainbow, Division 2 Rainbow. update, no Division Heartland, and I'm like, but Division Heartland's supposed to be so. Please just lie to me. Tell me you're lying to me. Just That's lie. all I I'm want to okay know. with you lie with me, Ubisoft. Stoka prawie ludzi. The other one I think that's yeah, I gotta call it out for blessing Adeoye Jr. over at Kind of Funny is Riders Hardkorów. Republic. Riders Republic had such a cool debut, then the delay. Like, is that where are we hitting with that? Where are we at with that game? What are the sports rings? Because I feel like that is a genre that could really use something that would like reinvigorate it, right? Yeah, 100%. You know, we all remember the SSXs of the world and stuff like that. How much we loved it. 1080, those games, they were great. They were fantastic. I would really, really like to see some more updates on that game. What we'll get, maybe some more downhill biking as well, mountain biking. Man, I love that kind of stuff. Inject it right in my veins. Well, that's what's exciting about it, right? Is that it's going to be the 2021 version of that, where you saw all the riders coming together doing that, having XP, having progression, understanding what that's going to look like in an online world. Zamykamy ich i tutaj odciszamy tutaj panów. O, For Honor ta pokazuje. Fajnie, naprawdę Ubisoft ciśnie, ma takie ostatnio dobre gry, jak wiadomo, Asasyny, Far Cry'e, Rainbowy, For Honor, które wiadomo jest mniejsze, ale wciąż ma swoich fanów i otrzymuje content i DLC i w ogóle. Więc no nieźle, naprawdę. When the heavens themselves would forsake us. The Kyoshin alone. Dobra, moi drodzy, ja was tu na chwilę zostawię. Co oglądajcie. See what was hidden. Ktokolwiek tam będzie oglądał w połowie tego. To hear what was W połowie... silenced. No, to będzie WOD, zakładam. Albo zobaczymy, może ten stream będzie publiczny potem. Ale nieważne, na razie was zostawię. I zaraz wracamy. Tak, żeby będzie oczywiście to wszystko to leciało w tle, także no. To cherish what was about to shedding their old selves, shimmering along the haze, embracing a new power to be transformed and awakened. They would carve their own path in the land of fire.
O, Assassin? Coś mi ominęło? Co tu się dzieje? Ubisoft Forward, countdown. Wait, what? Zrobili odliczanie w postaci asasyna? Nieźle. To nieźle, zakładam, że asasyn będzie pierwszy. Ty, w ogóle taka propos, wiadomo, no Assassin's Valhalla jest najnowszy, nie? Assassin's Creed Valhalla. I w ogóle nie, to każdy wie. Wiadomo, grafika, bla bla, najlepsze gry, wiadomo, mają nowe gry mają lepszą grafikę, lepszą. Ale kurde, nie ma co się dziwić, wiadomo, jakby Valhalla to moim zdaniem jeden z najpiękniejszych asasynów, bez jaj. Ta gra jest taka piękna, tyle, no nie wiem, no czekajcie, a chociaż wam to pokażę. Patrzcie na te shoty, gdzie one były? Gdzieś tu mam shoty. Patrzcie na tą piękną grę. No patrzcie, to wygląda jak film. To. Patrzcie na to. Norwegia. Patrzcie, jak to pięknie wygląda, to jest podczas gry. Nie, to jest straszne. Jak Valhalla bardzo jest... A piękną grafikę, ta gra jest piękna. Patrzcie na te shoty, nie? Ja pierniczę. Ta woda. No kozak. I tutaj to. O! Naprawdę, jakby grafika już nie może być lepsza dla mnie, jakby nie musi być, o. Może być, ale nie musi. Naprawdę. Jest coś pięknego. Jeszcze miałem kilka innych screenshotów, ale nie wiem gdzie. No crazy rzeczy się dzieją. Na Twitterze ostatnio. Tu mamy gadają sobie, tu mamy odliczenie, więc widzę, że to już nic nie będzie ciekawego do pokazania, czego trochę szkoda. Naprawdę, mam na ostateczne odliczanie. Na Ubisoft to samo. Idzie Eivor. Tak idzie. W ogóle to te same tereny, jakbym teraz mógł wejść do tego. Mógł teraz włączyć grę i wyjść. Te same miejsca. Nikt go nie zaatakuje, właśnie jak oni to nagrali. Zelot? To jest zelot? To w ogóle nie atakuje zelot. Halo? Jakieś kody włączyły. Szukuję. In the disability community we have a saying, nothing about us without us. It's to say our access and inclusion in the world can't be met in proper or full without direct support. It's as true for gaming as it is access to a building. It's really important to us that we work with the community to improve accessibility. We're not just involving, but valuing players and developers with first-hand experience of disability. We're much less likely to make mistakes in our approaches. Even if our efforts are well-intentioned, they might not really reduce a barrier or contribute to stigma. We're really thankful and proud of the community for their contributions. When I was working with Ubisoft on Watch Dogs Legion. Gość, który nie słyszy chyba? We got to sit down at a table going through ideas on how a feature could be used, like the directional captioning. Ubisoft. Or what kind of information could be on the screen at the same time. Whatever could be removed. There was a lot of going back and forth to make sure there was no confusion. It was great how they were double checking to make sure they got it right. I grew up waiting for accessibility to be something companies can talk about. Watch Dogs Legion's Play As Anyone innovation brought with it a promise of diversity and inclusion that inspired our team to make accessibility a core pillar of our design from the very beginning. The game offers a visualized sound effect system that captions hundreds of ambient world and gameplay sounds, from birds singing to footsteps to cars accelerating or crashing, each prioritized by context and spatialized with a directional indicator. The Watch Dogs Legion's team is extremely proud to have achieved this new level of accessibility, but it's only the beginning. Games that are truly accessible to everyone will require continuous innovation and effort, and I look forward to seeing today's innovations become tomorrow's standards. On Assassin's Creed Valhalla, we started working on accessibility features very early in the process. We have options for players to choose their text size, but also the text size of the subtitles. You can add a background to your HUD elements to make sure the contrast is good. Tam systemy są zajebiste.
We can adjust the icon size also depending on your gaming setup. We want to make sure you get the most out of it. Ubisoft's goal is to make games that enrich our players' lives. And key to that is making games that are inclusive, accessible to all. What we've seen is that by talking to the community and learning from each other, our teams are really inspired to innovate and find solutions, striving to challenge themselves and always improve. Full wideo na YouTube jest. Nie no, mówię, Ubisoft oceniam na rynku kosi. Dosłownie kosi. Teraz w ogóle podobno ma się bardziej skupić na grach free to play, z czego no trochę tam jest gorsza informacja. Trochę się zawiedli, niektórzy się zdenerwowali, ale którzy w ogóle byli przerażeni, że już gry nie będą wychodzić żadne fabularne, ale nie, będą. Tylko, że podobno mniej, tak często. No, Watch Dogs Legion, nie? Czy co to jest? Chyba tak. No, z broni tak, co można leczyć? Nieźle. Ja osobiście Watch Dogsy kompletnie ominęłem. Celowo, nie? Dwójka była taka mech i ogólnie byłem jakimś fanem. Ale spoko chyba gierka, nie? Może kiedyś zagramy, ale to naprawdę ta gra jest duża i w ogóle, więc masakra. Jakby Watch Dogs wyszło co? We wrześniu, a Assassin's Valhalla w październiku to była masakra, naprawdę Valhalla. A potem Cyberpunk w ogóle, więc to było masakra i tak zapiernić. Book of Lions na donie, wynicza. Nieźle. Dobra, jak oni mają odliczanie też teraz, to co tu się dzieje na Twitchu? Też to samo? To samo. Na razie nic nie mam do oglądania, tylko piękne Londyn? Nie wiem, czy to jest Londyn, w sensie wiem, że Watch Dogs. Legion jest w Londynie, ale czy to jest Londyn? Nie mam pojęcia. 47 minut. Ale ja liczę na gameplay Far Cry'a, tak to jest max, nie? Jeżeli minimum. Minimum to wiadomo. Valhalla pokażą, jeśli chodzi o DLC. Ostatni, drugi dodatek, który będzie w październiku, listopadzie. Mam nadzieję, że poznamy datę premiery. Jeżeli poznamy, no to wtedy zakładamy, że będzie opóźnienie. Być może tydzień, dwa. Zobaczymy, jak to było z pierwszym dodatkiem, ale no, zobaczymy. Może coś dla graczy czy Rainbowa. W sumie tak już pokazali spoiler na temat Rainbowa, więc spoko. Nieźle. Tak 2 godziny było jakby tych reklam, powiedzmy rzeczy, które już widzieliśmy z Far Cry'a i tak dalej, więc zobaczymy. Nie wiem, czy teraz się opłaca włączyć grę na 40 minut. Może by coś jeszcze zagrać. Albo byśmy odpalili grę zombie, tutaj mam na liście. Jakąś Killing Floor, albo Zombie Z Army, albo w sumie Astro The Playroom, muszę to przejść w ogóle przedem. To w ogóle podstawowa pierwsza gra PS5, jeszcze w ogóle tego nie przedem, nie? To jest w ogóle crazy. Więc się zjem śniadanie. Obudzę się w końcu, może być gotowy na 21. Od 21 do 23, do 23, 2 godziny. Będzie Ubisoft Forward. A od 23 będzie Gearbox, tak? No. Jest to 2 godziny Ubisofta. 21 zakładam będzie ważna godzina, 22 też będzie bardzo ważna godzina. Więc no. Zobaczymy. Zobaczymy, bo też jutro w ogóle będzie Ubisoft TV 3, z czego jutro zakładam, tak, potwierdzone, jutro mają pokazać gameplay z Far Cry'a, nie Far Cry'a. Jutro mają pokazać gameplay z Battlefielda. Jutro jest Bethesda oraz Microsoft oczywiście kupił EA oraz DICE, w sensie kupił. No, będzie to nie ekskluzywna, wiadomo, gra na tylko Xboxa, ale będzie to gra na... będzie w Game Passie, nie? Czyli masz za darmo Battlefielda najnowszego, jeżeli masz Game Passa. A to jest jakby subskrypcja, którą każdy posiada, jeżeli grasz gry
multiplayer i płacisz corocznie te, wiadomo, 2,5 stówy. To tak to wygląda. Więc no. A jeszcze jutro będzie Ubisoft Forward, zajebiście, tak? 13? Jutro, no. A nie, czekajcie, to jest ten sam dzień, tylko że wiadomo, w innych krajach jest 13. Z tym mamy. Co jest za gierka? Trackmania? Trackmania zrobili też, nie? A właśnie Ubisoft zabiorę taki mocny tytuł, a taki mech dla mnie, który nie gram w ogóle. Aż ciszę. To chciałem sprawdzić. Czemu tu nawet... Okej. Tak, będzie forward i gearbox. Gearboxik. Free show, no. 22 będzie forward. Więc od 22 tak naprawdę do release się zacznie, nie ma pojęcia. Czy nie, no release się zacznie od... za 43 minuty, ale... Te najlepsze rzeczy zakładam pokażę o 22. Zobaczymy. Zobaczymy. Yeah. Tam będę napisać Ubisoft mistrzowie. Czy coś takiego. Chociażby te wczoraj już w sumie wystartowaliśmy z nową grą, nową starą, w sensie ona ma 8 lat. Ale zgadnijcie co? To jest kolejna gra Ubisoftu. No Assassin, nie Assassin's Creed Rogue. Więc tyle gier mamy do rozegrania jeszcze od Ubisofta. To jest crazy. Naprawdę crazy. 42 minuty. Mam jakiś Fly Simulator. Lecimy na Szczecin. Temat liczy. Nie za szybko. 42 minuty. Dobra. Ja zjadłem już śniadanie. Więc teoretycznie mamy pół godziny, aby... No bo tak się... Czekajcie, jak się tu gorąco zrobiło. Mamy pół godziny, aby pograć w gierki. I startujemy. Tak naprawdę. Wolałem szczerze Walk Assassina. No ale na co liczę, jeśli chodzi o Ubisoft, tam Gearbox to walić. W sensie ja jakby nie jestem wykiwany nich, ale spoko, fajnie. Będziemy siedzieli. O 21 Ubisoft zaczyna trwać 2 godziny, czy do 23. I będziemy mieli... Zakładam pokaz, ja liczę na pokaz, wiadomo, Far Cry'a, gameplayu, jakiegoś tam dodatkowych informacji. No i przede wszystkim... Assassin DLC ostatnie, do Valhalla. Tak jest. Data premiery oraz wiadomo, jakiś tam showcase, teaser, trailer, Paryż i tak dalej, nie? W końcu będziemy raidowali Paryż. No jakieś dodatkowe informacje na temat Rainbow Six Siege Paradise, czego jest to zero wyczekiwana gra, naprawdę. Tyle już robię na czasu, lata czekamy, widzieliśmy teasery, w sumie wam szybko puszczę nawet teasery. No w sumie ta nazwa została zmieniona z Quarantine, czyli Rainbow Six Siege Quarantanna, zmienili, bo koronawirus, nie? Nie, bo jakby nie mogę tego użyć, bo prawa i tak dalej. I użyli zamiast tego Rainbow Six Siege Quarantine. Nie Quarantine, tylko Paradise, nie? Paradise jakby tam jest wirus, jakoś tak, coś takiego, nie? Ciekawe, czy mi tak wyszuka, w sensie, bo zmienili. Czekam tak bardzo na tę grę. First time? Procedure. Tak już tyle lat czekam na tą grę, masakra. To nie, to był ten teaser, który został pokazany 4... Zmienili znowu nazwę na Extraction? Czy to nowa gra? Nie mam pojęcia. Chyba no, tego, zmienili nazwę. Gdzie jest oficjalny teaser tego? Tu jest. Na razie tutaj tego play wyciszymy.
To jest w ogóle? To nie to. Nice. To nie to. Kocham to. O, to jest to. To było... w 2019? Nieźle, 2 lata temu. Czekam tak bardzo na tą grę. Jak wiecie, jak był ten tryb do Rainbowa, osobny, w 2018, tak, teraz robię oddzielną grę. Usunęli w ogóle, kompletnie z gry usunęli tryb, nie aktualizację. Cały sezon usunęli. Żeby zrobić nową grę. A Rainbow już 6 lat żyje, jest taką piękną grą. Stacja. Ela przyjdzie po nas. Polka Ela. To w ogóle biografia też jest zajebista, każdego operatora w Rainbow. To lekarstwo. To jest Ela. Ja po polsku mówić, nie? Ja mówię angielski, nie wiem. Teraz już się nazywa kwarantanna, bo wiadomo, koronawirus. Beka, bo robił tą grę przed koronawirusem i teraz jakby mogą brać deweloperzy IDE i implementować takie, jakie w naszym jakby świecie, co jakby świat 3 lata po koronawirusie, coś w stylu, nie? Mogą się, wiecie, inspirować naszym światem realnym w grze, co jest crazy, nie? 3 lata po koronawirusie zombie, nie? Na przykład, coś takiego. Było sporo takich filmów bekowych, memów i tak dalej, co nie? Jak będzie oglądać świat po koronawirusie za 10 lat i tak dalej, co nie? No jest to ciekawe i czekam na tą grę, więc mam nadzieję, że będzie wiedzieli więcej na temat tej gry w przyszłości. Teraz widzę, pokazuję swoją kolejną konkretną grę, czyli wiadomo, teraz mamy takie reklamy, nie? Czy to tyle co wiemy i już tak dalej. Nic zbyt interesującego, że mamy ich, wiadomo, gry. Assassin, Far Cry, Rainbow, mieliśmy już sporo tutaj gadaniny o Rainbowle, nowe operatorzy i w ogóle. Ja teraz pokazuję, widzę... Teraz pokazuję The Division. Naprawdę, Ubisoft jest tak zajebiście podzielony i tak dalej. Tak z pasją podchodzą do robienia gier, to naprawdę, kocham Ubisoft. No zawsze zostanę przy nich, nawet jak będę robić słabe gry, serio. By tak upadło, bo teraz niby mają robić, ogłosili, że będą robili same gry free to play, w sensie większość tych gier będzie free to play. I czyli to oznacza, że będzie mniej gier fabularnych, takich jak Assassin czy Far Cry, co nie? Jest to trochę smutna informacja, ale no. Szkoda, że się skupiają na free to play bardziej. No wiadomo, podążają za pociągiem pieniędzy, nie? Jak to wszyscy w końcu, nie? Tak to już jest, taki jest świat, nie? Valhalla. O, teraz sobie będziemy płynęli stateczkiem. Ta gra jest piękna, naprawdę. Najlepszy Assassin ever, jaki wyszedł jak na razie. I wątpię, że kolejny Assassin pobije to. Dalej mamy odliczanie. Gra jest tak piękna. Nie wiem, to jest screen tutaj. Masakra. W ogóle teraz nowy strój Basima jest dostępny, nie? Nie wiem, czy odebrać. Może teraz wbić, jak chcecie do gry i odebrać szybko. 15 DLC jest darmowy, więc zobaczymy, co z tym DLC dokładnie będzie. W sensie, czy będzie fajny, czy nie. Wygląda na to, że tam będzie małe, więc byśmy zrobili jakieś 2 godziny streama. Z tego DLC one będzie we wtorek, 15, nie wiem, której pewnie rano jakoś. Byśmy zobaczyli. Byśmy zobaczyli, byłoby zajebiście. To odświeżam, żeby się synchronizowało. 3 live'y naraz, nie? Bo wiadomo, na innych klikach. Jakby, jak padnie YouTube, to idzie na Twitter. Jak Twitch padnie, to wracamy na YouTube. Wiecie, o co chodzi? Na wszelki wypadek. No, otwarte. Dobra, ja zaraz wracam ponownie, was zostawiam, mam nadzieję, że jeszcze jakieś w międzyczasie przez te 35 minut dobre reklamy jakieś, nie wiem, spoko. Zaraz wracamy.
When I started this project, the homework I got from from the Ubisoft team was go home and play. My name is Einar Salvik, a musician and composer from Norway. My name is Julie Fowlis and I'm a musician and a singer from Scotland. I predominantly sing in Scottish Gaelic. The music that I perform is deeply rooted, the music of the Highlands and Islands in particular. I understood quickly that myself and people in the music team of Ubisoft, we had a lot of the same ideas and vision of what my part in it could be. When I decided I wanted to have Julie on board and she's accepted, I could already hear the music in a way. I've known Julie for a long time, been a fan, and yeah, always hoped at some point come an opportunity to do something together. I do connect to her way of approaching the older song traditions. It feels great to have her part of this. It was certainly an amazing opportunity to work with Einar. I love his work, I love his music, and his approach to making music. To work with Einar on these songs was just something to me that felt quite natural and really enjoyable actually. I have implemented instruments such as the lyre, which would be the most common string instrument at the time. I of course used the bronze horns that we also have in Scandinavia and was present in Ireland at this time and for a long period before this as well. One instrument that I introduced that I didn't use in the main game is the crwth. It's a form of lyre, was present in both Ireland and Wales and Scotland. So of the two songs that we worked on, one of them was in Old Irish, Flan for Eden. That is actually an excerpt of a poem dating from the early 800s. That was the intention of the song, creating a praise poem for a flan. There are many strange myths about it. It is sort of the coronation stone that had the power of choosing the king. When a true king would touch it, the ground would resound. Mamy tutaj widzę takie informacje na temat naszego DLC, które już było. To jest ta typiarka, tak? Która zrobi tą muzyczkę. Ona zrobiła piękną muzykę, naprawdę. Piękną. To ta ciara, nie? Ona zrobiła muzykę i ona udawała głos jej w grze, nie? Voice actor. This is a language that we have evidence of through writing, but we don't know how it sounded. We don't actually know for sure how it sounded, so it's a little bit of educated. Język, który nie istnieje. The legend is that the stone will bring woe, but the song claims if Ireland came to peril, the stone would rain a storm of wonders. Piękne te DLC, naprawdę. W Irlandii. Bardzo dobre. And it was challenging for me too. I had to adopt the voice of this amazing character who's a very, very strong character. But it was really incredible recording the voice parts and being directed real time from Canada. I put a lot of heart into my work. It's important that it. To nieźle się postarała, wyszło jej tak, że za dobrze. The music and the language, they really shape our identity. Zapomniany język dosłownie, nie? Ten śpiew. It's hugely satisfying to work on the music. And actually for me, it was a great way to channel. Jedno z najlepszych DLC ever. During the pandemic. A 15 kolejne, nie? Tylko że darmowe, takie mniejsze. Oczywiście było ogromne DLC płatne, ale piękne. O, fajnie. Gniew druidów zostanie na zawsze zapamiętany. Dobra, ma jeszcze 29 minut.
Dobra, biorę kontroler w łapę, sprawdzę, co tu się dzieje na konsolach naszych pięknych. Nie wiem, czy wyciszać ten... Chyba wyciszymy, nie? A ja zagram tego Astrobota, nie? Teraz będziemy widzieli London. Jak sobie jedzie taksóweczką. W Watch Dogsie, droniki, wszystko. Fajnie, naprawdę. Ubisoft. Już to powiedziałem 1000 razy, ale... Kozaki, nie? Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, For Honor, Rainbow. A, kozaki. Fake Taxi. Zatrzymuję się na tych... w korku. No tak, można grać. Beka, bo to całe miasto Londyn, cały Londyn podobno jest w niektórych miejscach dosłownie taki identyczny jak... No, taki sam, jak w real life. Wiadomo, nie jest to takie ogromne jak cały Londyn, ale no. Tam niektóre miejscowości są posklejane i jakby podobne są. No jest crazy. Prawdziwy Londyn. Nie zrobili, ale naprawdę. Kozaki. Ciekawe ile robili tą grę, nie? Sporo, nie jest 5 lat. Przecież dwójka był niedawno, nie? Więc... Jak już dwójka, zanim w ogóle wyszło, to już były projekty nad tym, nie? Gdzie to w ogóle są światła? Nawet nie wiem. No, nieważne. Daliśmy statkiem, leciliśmy samolotem, teraz jedziemy samochodem. 90k ludzi. Simulator taxi. No dokładnie. Możesz. Jaki spam tutaj w ogóle leci, masakra. Dobra, jeszcze mamy pół godziny. Zakładam, że już takie reklamy będą, ale my przechodzimy do Astrobota. Pograłem te 20 minut, jak niech będzie. Zajmiemy się. Zawsze będziemy do przodu. Trochę z tym Astro, naszym botem pięknym. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Mam w sumie głośnik chyba wyciszony w kontrolerze. Przydałoby się włączyć na tę grę, ponieważ ta gra jest strasznie imersyjna, tak by te triggery sprawdzają twój test i same wibracje i tak dalej. Gdzie to był głośnik? Tu jest głośnik. Dajmy tak trochę. Tak 1/4. Czekajcie, czy ja mogę to zawsze wyciszyć sobie w... tutaj? A wy nawet to chyba nie widzicie ekranu, co? Czy już widzicie? Widzicie, dobra, to git. No, teraz wam coś pokazują. 1986, Brittany, France. The Guillemot brothers catch a glimpse of the future and launch Ubisoft. Internet? Coś No pokazują. email. Just a bunch of people and a passion for technology and games. Today, Ubisoft still has an eye on a future where 85% of the jobs that will exist in 2030 haven't even been invented yet. Since Ubisoft can't predict the future, Ubisoft się bardzo szybko rozwinął, nie? Talented people who aren't afraid to create the unknown. And Amandine Lower is one of those people. This is Amandine. No, to będzie bardziej o deweloperach, nie o grach, więc spoko. Sorry about that. Dobra, wyciszamy i włączamy Astro. Jeszcze mamy 25 minut, więc akurat 20 minut zagramy. Zagraj w grę Astro. W ogóle po raz pierwszy wyłączam tą grę. Widziałem ją na YouTubach i w ogóle. To jest jakby ta podstawowa gra PS5, jak już sobie było widać. Który jakby przedstawia cały, wiadomo. Wszystko co jest ma PS5. Nie grałem w Astro na PS4, jakoś tak się stało, że nie zagrałem. Team Asobi. Już mój kontroler wibruje. Te wibracje są zajebiste. Pokaż kontroler. Ale się długo ładuje, PS1, kart pamięci PS1, PS2, PS3, Move, zajebiste. VR, PS4 i PS5. Potem swój kontroler bezprzewodowy DualSense. Wibracje. What the hell, co tu się dzieje? Ja teraz tym ruszam. Nie, ja wyszłem z tego. Nacisnąłem opcję i z tego wyszłem. Nie chciałem. Dobra, jeszcze raz. Mogę to pominąć? No nie, i mi wraca jak no, nie. Mogę to pominąć? Proszę. Muzyka spoko, nie?
Parapram. Mamy wibrację. Krok pierwszy. Drrr. Trigger. Zajebiste. Jak chodzą w ogóle fajnie. Mi tutaj. Jakby wszystko spust od broni. W tym stylu. A strzelam z broni, więc wiem jak to mniej więcej. Żeby nie było. Nie, to nie była tylko wiatrówka, więc no. Zajebiste. I co, i tak o tyle? Adopcyjny trigger, to jest zajebiste. Mogę tak łaskać cały dzień, będzie to przyjemne. Jak skręca w ogóle. I co w ogóle jest drugi krok? Dalej. A, panel dotykowy. No wiem, widzę. Zombies. Zajebiste. Czekaj, zombies. Nie ma, tu bardzo trudno się potem rysuje. Weźmy... Makler Game. Szkoda, te napisy znikają. Brrr, całe chcę zamazać, nie da się. Mech. Fajna, naprawdę bardzo fajna funkcja. To w ogóle już widzenie działa na górze. Teraz dotykam jakby na samej górze, tutaj jakbyś jeszcze wyżej. Działa po bokach. Tu działa, tu też działa. Nie. No, dzień gdzie ma takie mech trochę, ale no, nieważne, dalej. Czynnik ruchu. Tam są w środku, ja je obracam teraz. Tak wygląda z tyłu. Tu mamy oczywiście wejście na słuchawki. Mamy przycisk do wyciszania, albo odciszania. W ogóle coś się zapala, ale beka. Fajnie. Tak wygląda. Mamy USB-C trójkę. Bardzo szybkie ładowanie. Bardzo fajne. Takie w ogóle są teraz czarne do kupienia, nie wiem czy wiecie. Teraz takie czarne można kupić i generalnie czarne, ale L1 w ogóle nie. Aha, dobra, mam zmienione. Aż przełączę to, bo mam zmienione. Czarny albo taki różowy? Nie różowy, to jest taki perowy księżyc. Taki wiecie, fiolet różowy. Taka ciemny taki fiolet, wiecie o co chodzi. Fajny, więc chcę go być czarny sobie, nie? Okej, banem 2,5 stówy. Dalej. Mikrofon. Hello, hello! Odkrywam głos. Hello, hello! A jak wyciszę? Nie ma. Siema! Fajnie. Mamy przetestowany. Synchronizacja zakończona. Polecimy. Jeszcze mam 20 minut, aby zagrać w grę. Nowa gra, kontynuuj. Nowa gra. Jeżeli nie się spojrzy na nową grę, później zostanie usunięta na zawsze. No dobra. Ta gra niby 5 godzin trwa, więc może jakieś zagramy. Sobie całą, w sensie. Witamy w Astro Playroom, pokażemy ci ciekawe funkcje są tylko na które bezprzedmiotowy DualSense. W tym do Astro magicznej przyrody po zamarkach konsoli PS5. A temu musieć, bo nie znam już się wreszcie. Dobra, wskakujemy do PS5 do środka. Trochę mi to Fall Guys przypomina, wiecie, ten nudek i w ogóle, Playroom. Dobra, taka kozak idea, samy. Nieźle. Dobra muza. Dobra muza. VR. Na końcu 5 powinna wyskoczyć. Panie, ja już to wiem. Od nowa to muszę robić serio, mogę to pominąć wszystko? Daj mi, ja chcę to pominąć. Wszystko. Od nowa, serio? Dobra. Halo, 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 halo. Już okej. Mamy 5. Mamy też model 360, czy nie? Ja, mi się bardzo podoba design 5. Jeszcze jak ten Xbox obok tego, to kozak. Ha, ho. Z PS4 mamy muzykę. What? Z kontrolera wypadł. Do konsoli wpadł. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? No jak to co? Mamy tutaj procesor. Proszę bardzo. No i gramy. Mamy w ogóle trwałe, w ogóle fajnie jetpacka jakiegoś ma. Zajebiste. Skamy. Krzyżyk. A czemu mamy 2? A, mam to rozwalić. Dobra. Szkołę rozwalam laserem.
Co teraz? A, muszę to rozwalić, kwadrat. Rozwalić procesor PS5! Ej, nie bij mnie! Co to weź to rozwal. A, mam to złapać, tak? Co robimy z tym procesorem PS5? Mnie! Rozerwałem. No to mój starszy brat. Pan procesor. O, mamy tego, fan. Tu jest procesor, okej. Jo. Macie wejście na dysk. Kolejny. Bebechy piątki. Król mistrzów. Z tego powstało to. PS1. Pierworodnie. Plac CPU. Jestem w pieszonym procesorze. PS5. Ten. Włączamy. Nie, co, tu się otwierało płyty. Nie, tu się włączało, tam się otwierało płyty. Plum. Tam jeszcze jakiś guzik z tyłu był, ale to na PS1 Slim. Dobra, wbijamy. Laboratorium. Idziemy pierw tu. Zajebiste. Laboratorium PlayStation. Mapa w ogóle. Aha, czyli będzie ile światów? Raz, dwa... Aha, 4 lokacje na każdy świat? Nie rozumiem. 6 tutaj, wyścigi sieciowe. Bo to jakby 4 ogromne światy, 1 główny. A, plac CPU. Fajnie. Mamy mapę w ogóle. Co to, RPG? Mamy pod sam procesor, mamy, wiadomo, podzespoły. Chyba RAM jest. A to mamy ten wiatrak, nie? Ale jesteśmy nie wiem gdzie. Gdzieś na początku, laboratorium PlayStation. Mamy jakieś w ogóle znajdźki, nie? Tak, mamy jakieś 28 pytań, ale tak chyba nie musimy robić. Data. Rozwaliliśmy datę. A te ludki też możemy bić? Możemy. Nie wiem, tego nagrywał. Co tu się dzieje? Spyro tu jest w ogóle. Go spalił. Spyro, klasyczna gra. Tu jakieś wyścigowe mamy. No, gdzie tu jeździsz sobie? Kontroler mu wypadł z ręki od jedynki. Zajebiste. Ten nagrywa go. Tu ktoś gra w ogóle sobie jakie dinozaury. Co tam, gamerze? Jak się zakręcił, nie? O, co się stało? Co to jest? Jakaś karta pamięci. Nie wiem. Mamy kolejnych gamerów, tam jakie słuchawy ma. W ogóle VR, on w VR-ze jest. Się kręcą. Tu muzy słucha. Ten w VR-ze. Ten z zakupu wrócić z prezentem PS Plus, a cieszy się nim. Zobaczcie jak to wygląda. Obudź się. Zajebiste. Już na kompie czy na PlayStation panu? Zajebiste. No dobra, ale co ja tu mam robić? Tak, for real. Ploskiem rozwaliłem. A, tu jest coś, dobra. O, ile monet. Włączyłem coś. Co ja robię? Oj, what? To dopiero początek. Gra na wszystkie elementy układanki. Jak wszystkie. Początek gra... Albo to pierwszą nagrodę Gatha. Jest w ogóle trofeum 43. Powaliło was. Już jakoś trofeum zdobyłem, nie wiem o co chodzi. 2 trofea. Takie to mogę jeszcze raz? A, jakiś puzzle mamy, tak? Mogę wszystkie zdobyć od razu? Jak to działa w ogóle? A, dobra, bo ja nie miałem siły w ogóle, żeby nacisnąć triggera. Easy. No, rozwaliłem złoto jak szulkę, nowy artefakt. PlayStation 2 wygrałem, jej. W perfekcyjnym stanie, udało ci się znaleźć pierwszy artefakt. Jo! Nie, to nie jest PS2. To jest... To jest coś, co chyba było w środku PS2, no. To jest 2 rozebrane, jakiś pierwszy chyba prototyp. Ty no? Ale jaj, to jest prototyp PS2. Nikt go nie widział. Bliż. No kozak. Fajnie, fajnie. Blum.
to jest? Nawet nie wiem. Dalej kolejne. A, brak mi monet, wiesz? Aha, to jak masz kasę, to wygrywasz, to przychodzisz i to sobie... Okej, dobra, już kumam, o co chodzi. Kasa jest bardzo ważna. Wszystkie się puzzle ułożą. Dobra, kumam. Jak machają. Nie chciałem wolić, nie. Już nie mam kasy. Wydałem, bo to aż 100 kosztuje, ja mam 13. To nie, dziękuję. Param, pam, pa. Do, gdzie teraz idziemy tak w ogóle? Nie wiem, gdzie mam teraz iść, szczerze mówiąc. Wracamy się? Ty bocie mógłbyś iść szybciej. Zobaczmy, wróćmy się. Na laboratorium. Wracamy do procesora. Znaczy do jakby głównego tego środka. Placu PlayStation. Plac CPU. Chodźmy do ramu, zobaczmy. Te chyba się to będą większe. No. Turbotrasa. Autostrada. Mamy 4 obszary na tym 1/4. Odblokowany obszar. Bardzo fajnie. Let's go. Ty muzyka kozak. Kasa. Wszystko można rozwalić. Tam w ogóle ktoś lata i nagrywa. Co tu się dzieje w ogóle? Data. O, potwory. A co to robi? O, PlayStation Controller. Z procy? What? Co ja tu robię? Wait, what? Co ja mam zrobić? Aha, tym steruję, dobra. Jak którym się to wystrzela? Aha, ja muszę... What the hell? Haha, tak! Okej. Ty spadłem. Zginęłem. Jak się tym lata? Czy ja muszę kontrolerem ruszać? Nie kumam. Ty trudne to jest. Dobra, czyli tak o, robimy tak. Dobra, bo ja wcześniej spadłem, no. A! Ty! Potrącili mnie. Ty, trudne to jest. Czy jakieś latające tagesy? Przejdę w ogóle ten level? Patrzcie, co tu leci w ogóle. A! A! No udało się. Masakra, to jest hardkorowe. Mam nadzieję, że jest tu jakiś zapis. A to jest chyba zapis. Tak powiem. Dzień. Jakieś stwory w ogóle zabijam. To są te wirusy PS5. Spadłem. Fajnie. Ale był zapis, tak, był zapis. Ile mam życia? Mogę otrzymać wrażenia od tego stwora? O nie, znowu to samo. Nie lubię tego. Oj, łatwo jakieś puzzle są. Ej, nie udało się. O co chodzi z tymi puzzlami? No nie, wszystko od nowa tutaj. Dzień. Jest trochę hardcore zrobić to. Muszę tak kontrolę trzymać. Dobra, do góry, do góry, do góry. Udało się. Tam ominąłem coś, ale się udało. Tam to ominąłem. Jak tutaj...
I co ja mam z tym zrobić? A, naładować się. Ty, dobre. A jaki śmierć w ogóle jest. Zajebiste. Jeszcze 8 minut mamy. Ała! Gdzie w ogóle jest? No, dalej w pierwszym levelu. Masakra. Długie to. No na 5 godzin, nie? Cała gra. Najgorzej jest właśnie sterowanie tym kontrolerem, bo ja muszę ruszyć sobie kontrolerem jak lecę. Jest to hardkorowe, bo... spadnę. Ej, złap się. Jest to hardkorowe. Bo jakby ja mam kontrolery pod biurkiem, nie? Okej. Udało się. Co tu się dzieje? Pain. Nie, znowu to samo. Czekaj, teraz będzie, czy się gra zapisze, bo za 7 minut się zresztą live. Masakra. Mamy zapis. Mamy Star Warsy jakieś. Nie, z broni są. Gracze koda. I popcorn jedzą. Jak nic to gracze koda. SSB. No dawaj, dawaj. Koniec? Artefakt, kontroler od PS2. Ja pierniczę, co za czasy. Dual Shock 2. Piękny. Mam nadzieję, że te artefakty można przeglądać tam, nie? Gdzieś. Fajne, fajne, fajne. Dobrze sobie radzisz. Pod naciskiem. I co, mamy pierwszy artefakt, tak? To są 4. Tak, a nie mamy 2 już na 4. Ciekawe co będzie tu i tu i tu. Co dalej? Gdzie mam iść dalej? Mam się wracać? Nie rozumiem. Przejść tu, ruchom ponownie. A jak wyjść tu? 2 na 4. Jeszcze gdzieś jest turbo trasa, gdzieś są jeszcze podobno... No tu jest w ogóle ten... Ratchet. Teraz w ogóle nowy Ratchet wyszedł, no? Tu teraz, dobra. Dobrze, że na przykład się nie wróciłem. Trzeba minąć tego, tak? Dobra, tak o. Jeszcze 4 minuty, zaraz włączamy streamka, już kończymy grę, jakby co. Jeszcze laserem, nie? Tak. Jaskinie buforowania, autosada SSD. Co? Mapa. A, odblokowano nowy obszar. Beka, tu jeszcze mam 2 te i nie znalazłem dwóch artefaktów. Mam 2 na 4. No dobra, nowy obszar. Tak mi się wydaje, że do nowego obszaru na start teleportuje. No i co, tutaj zakończymy, myślę. Jaskinie buforowania. A nie, przecież ja tu byłem. Czy mi się... Hey, what? Nie rozumiem.
Jak do kolejnego obszaru przejść? Weźmy zobaczmy tutaj. Tak jakby tutaj nie wyrenderował się, nie był dostępny, nie? Nie, tu mamy początek tego. Tak jakby linia na dół jest, nie? Że jakby dalej powinienem iść, ale nie jestem w stanie. Nie rozumiem. Jaskinie, mapa. Halo, gdzie teraz się idzie? Kasę w ogóle farmię, ale gdzie mam iść, to nawet nie mam pojęcia. Może na razie teren jeszcze nie jest niedostępny. O, zabił mnie. Może teren będzie dopiero otwarty jak z tego, jak zbierzemy wszystkie artefakty, nie? Spróbujmy. Tam wiem gdzie jest jeden ominąłem, ale już czasu nie mamy, 2 minuty się zaczyna live. Dobra, spróbujmy. Tutaj chyba coś minąłem, ale nie jestem pewien. Nie jestem właśnie pewien, czy ja coś minąłem. O, blisko było. Tam będzie artefakt, który ominąłem, nie? A ta gra jest wciągająca. Tam jakiś puzzle właśnie jest, który... Ajajaj, jak się tym trudno lata. Ten już mam, ale nie mam tego... O, tutaj o. Tego nie zebrałem. Miałem jeszcze 2 artefakty wyciągnąć. Minuta, zaraz zaczynamy. Tutaj może czegoś nie zebrałem. I tu mam to. Nie wiem co ja ominąłem, serio. Tu byliśmy, tu jest ta winda. Nie rozumiem. Tutaj może mogę iść. O, ile kasy. A, pojechała winda. Dobra, już się zaczyna tak, że kończymy grę. Ty Far Cry'a pokazują chyba pierw. Ale jaja. Far Cry'a pokazują. Chyba. Zaraz zobaczymy. Dobra, lecimy z oglądaniem. Już się zaczęło. nie ma czasu na granie. Niestety. Nie, że od razu Far Cry'a. Ubisoft Forward. Hi everyone and welcome to Ubisoft Forward. Yeah. I'm Neelam. And I'm Yusuf. We're so thrilled to be back hosting Ubisoft Forward. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements coming from Ubisoft. So much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic, and Rainbow Six, plus a few other surprises you'll find out about soon enough. Neelam, I'm excited. We're filming this together. We got this gorgeous set. E3 is back. But I know why y'all are here. You want to see games. So let's get right into it. Oh yeah. The Rainbow Six operators are facing off against an evolving Nie, Rainbow Far Cry'a. You'll no doubt have noticed that the alien parasite has spread to new areas. It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper look at Rainbow Six Extraction. Okay, Rainbow Six Extraction.
Czy to jest ten Quarantine, który został zmieniony na Paradise na Extraction, co został jakby zmieniony? I used to feel so much peace, staring into the heavens, until a piece of it fell. And the nightmare began. Tak, to chyba jest na Extraction. We thought it could tame. Zmienili nazwę gry, tak mi się wydaje. But it evolved. So we Ekstrakcja. did too. One of our own is MIA. To będzie single player, czy będzie multi, czy taki The Division? Wow. If CGI there's jest, a ale... way to stop, you will find it. Operator to jest z Rainbowa. You will find me first. Tom Clancy nie ma security. Okay, the plan. Nomad, secure our exit. I'll take out the nest. Muzyka. Tam w ogóle jest ta. Ela. Musieli dać Elę, wszędzie dają Elę, nie? Polkę. Dlaczego? Jest kozak. We're already out of the nests. Mamy te zombiaki. Były w Rainbow na silniku, nie były, był ten dodatkowy tryb ekskluzywny. Jakimiś kolcami w ogóle strzelają. I bombki ogłuszające. Oh shit, Ela, nie! O, uratowali Elę. Wow, jak eksploduje kolcami. Taki jeden kolec trafi i jest zarażony, nie? Oni mają wszystkie stroje i... Twitchka? Clock sticking. Swój dron ma. On. Królową. Oh shit. Tutaj nie zaleźli. Coming through. Zajmij się to wygląda, ja byłem zombie. Nie muszę czekać tej gry, nie mogę się doczekać. Tylko w ogóle maskę ma zajebistą Ela. Apex? Oh god. Jak się nazywa ta druga operatorka? Ten to jest Leon, nie? Leon, Ela i ta trzecia... Nie, Ela! Not so fast. Znowu uratowała Elę. Zajebiste. Nomad, blow the door. Cover me. Wojna z pieprzonymi zębiakami. Hey, you all throwing me a party? Yeah. Too bad you missed all the fireworks. Team, it's Ash. We're not done Aszka. yet. VIP down. Extraction. 16! Przecież to zaraz! What? 16! Przecież to jest miesiąc przed Far Cry'em. Niecały. 20 parę dni, 25. Now I know you must have a ton of questions after seeing that trailer, and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up, so hang tight. Full gameplay My name będzie. is Richard. I'm your resident community developer coming to you from North Carolina. We're thrilled to be back to give you an introduction to Rainbow Six Extraction. No tak, ale to jest ten sam co Paradise, nie? With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director, and Alicia Fortier, game designer, to help walk us through. Alicia, what can we tell our players about Extraction? Extraction is a 1 to 3 player co-op experience. Kooperacja. You might think you know what you're getting into since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's completely different because this time you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented, evolving Tryb alien zombie threat. od 1 do 3 graczy. Some of the operators' operatorami abilities, Rainbowa. gadgets, and tech should feel familiar to Siege players, Kozak. but this time, as you progress through the Kupujemy game, gramy. you'll unlock new ability upgrades Kupujemy and a gramy. whole new arsenal specifically designed to take 16 on this new threat. września? So the operators we just saw in that trailer are very familiar. But what happened to Hibana? She got captured.
In Extraction, you're always putting it To była all Hibana, on the Hibanę line. ratowaliśmy. If your teammate falls during an incursion, you're gonna go missing in action. You can't play MIA operators until they're safely recovered. What? You and your squad are gonna have to come back together to get back in there and get them Czy jeśli out. zębaki cię porwą, nie możesz grać? Every time you go in the containment zone, you risk losing all your progress and upgrades. So stay on your toes and weigh every move you make. Czyli wszystko co upgrade'ujesz, jak w Cold War, musimy tracić wszystko. Jak umrzesz, nie uda ci się. Bruno, can you tell us a little bit more about the alien threat? What is it? Who are Tracisz wszystkie they? upgrade'y. And where do they come from? What we know is the Arkeens are an evolved form of the parasite that was first detected few years ago during the outbreak event in New Mexico. But a lot have changed since. The parasite has spread to 3 new regions, emerging in several containment zones within New York, San Francisco, and Alaska. This is what we know so far. Within the containment zones, the alien ecosystem is in a continual evolution, as incubation nests and their sprawling tissue spawn procedurally, taking over different areas of the map and reaction. Jego angielski z tym francuskim The parasite is always spreading, always evolving. But it didn't look too happy about the operators disturbing their new home. What are we facing off against? Well, the black goo-like sprawl is probably the first thing you will take on. It spreads to the map once your presence is detected, slowing progress and helping the Arkeens. Some of the other threats you may have seen in the trailer are the long-range spiker, the explosive breachers, the shape-shifting tormentors, and the apex. There's a lot more species of Arkeens and mutations that have been observed. More to come on that very soon. Okay. Thank you both so much for joining me. I'm really excited to dig into more of the details. We still have crossplay to talk about. Crossplay. Yes, that's right. Extraction will bring everyone together regardless of the platform. Crossplay, yeah. Crossplay to jest na dzisiaj przyszłość ogromna. Xbox, PlayStation, PC, wszyscy mogą grać razem. You've been waiting long enough. Let's take an exclusive first look at some gameplay. footage. Here is Rainbow Six Extraction. Zombie od 1 do 3, nieźle. Ale tego play będzie crazy. Jak przegrasz, jak zapłacisz Welcome to Rainbow Six Extraction, tracisz wszystko. the new tactical co-op shooter game where Rainbow Six operators are dropped into alien territory. Nieźle. Taki alternatywny In Rainbow. today's walkthrough, we're on a mission to investigate anomalies identified at the Orpheus Research Center in Alaska. HQ will provide additional instructions. We need new data on the parasite's network. It keeps evolving, adapting. Plant auto trackers on dormant nests. Rainbow. Don't destroy them or we'll lose the trackers. As a squad of 3, Ella, Alibi, and Sledge will use their operator abilities to complete objectives, assist each other, Tylko 3 i będzie 3 operatorów? in their way. Nie, tam był Leon. To jest Sledge, Alibi i Ella. Dobrze dali tych operatorów, którzy powiedzmy jeszcze wcześniej byli? That's a grunt. Easy for a nest to incubate and bring to life, not so easy to eliminate in large numbers. Converge on location. Taki zwykły zębek. And quiet. The enemy reacts to intrusions in their ecosystem, including operators. Eliminate my target. So stealth tactics are the way to go. No ja. Po cichu, zera, grać z nami po cichu? Crazy jest. No wiadomo, tak nie było. Gniazdo. Tracker. Auto tracker activated. The parasite generates sprawl, a substance that connects their whole ecosystem. Alert an Archean, and a nearby nest wakes up too. Archeans move faster in sprawl, but operators get slowed down. Trzeba to rozwalić. Nie masz The w tym chodzić. squad can use their react light to see bioluminescent properties in Archeans and in the environment. Można po cichu z bliska, jo, zajebiście. The contrast helps to better identify targets. Te ściany. Nest mapping complete. Gniazda, tak? Just gave me the thumbs up. Good job. Niszczy gniazda i nie ma zombie. Identifying Archean variants helps the team determine the best approach to take them Zajebiste. out. Podoba mi się bardzo, tylko że było rozmaicenie leveli, jakby celów i w ogóle. No taki killing floor dosłownie. Pieprzony killing floor 3.
celami. Upgrade'ami i w ogóle. Lepszymi. W takich grach zawsze brakuje właśnie upgrade'ów takich w grze, no w grach są, w sensie w samej grze jak grasz, nie? Gameplayowej i jakby w menusach, nie? W menusach są bardzo ważne upgrade'y, ale tu niby... To niby wszystko tracisz. That was close. Here the team can regroup and resupply. Okay. Airlock doors will open onto the next subzone. Takie Zombies That Army, tylko z pierwszej osoby. Z celami w ogóle, no. Kozak. Breacher. Right there. React blade, your thing. That target is finished. One down. We're not done yet. That's your target. Don't put it to death just yet. Get that sample. We've located a spiker. It can fire armor-piercing projectiles. Alibi deploys a Prisma hologram. Ja pierniczę. Operatorami gameplayu będzie zajebiście. Ale to takie hologramy, nie? I zamakiem myślę, że tego osoba The squad can use React tech to go further in incursions. The more intel they collect, the more tech they'll have at their disposal to fight off this threat. It's all about teamwork to outsmart the enemy. Barricade that spot. Reinforcing the wall. A choke point is a good idea to increase the arc mine's efficiency. Brony będę, tak? Też. Nieźle. Trainować, ciekawe, żeby trainować jak zombie. Raczej nie. Będzie trudno, zakładam te... Trudno, żeby wejść, ale jak będzie to zajebiście. That's the React threat sensor. Smasher incoming. Smasher! Z Cyberpunka. Adam Smasher. Oh shit. Z tym to my chyba w ogóle walczyliśmy w Rainbow tym, jak był ten taki dodatek. Limitowany. Gry. Another objective completed. The squad can either exfil at the extraction point to bring home the latest intel, or move to this airlock. Albo lecieć dalej, tak? The Ryzykownie. third subzone will be the most challenging yet. Aha. A true test of both tactical team strategy and operator reflexes. Jakby są 3 strefy i każda kolejna jest trudniejsza. Najtrudniejsza jest trzecia. Więc możesz akceptować się albo przejść dalej. Fajnie. A możesz grać dalej. Nieźle. No, tu nie ma interfejsu, tu dalej. Elite? Termometr? To nazwa przeciwników. I różnorodność przeciwników będzie zajebista. Różnorodność. O, padł. Nie. Leon. Nie zasłyszałem wstać. An operator is now MIA. Co znaczy? I don't know if you can hear this, but we're mounting a rescue. Hang tight. Złapali go. A co jeśli ustawisz swojego znajomego i według zrobicie eksfiltrację albo cel? A rescue mission is underway. React still needs you. Nieźle, jak cię zapiął, to masz przejebane, nie możesz grać, musimy... Operators, it's time to unite and stand together against this urging threat. Squad up with friends in co-op or step into the containment alone. O, nawet solo można lecieć. Tylko z solo umrze to po tobie, bo nikt się nie uratuje. Bo tak, chyba że boty będą, If you ale... think fighting aliens is tough, try learning guitar. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game that millions how to play guitar.
Whether you're dokładnie, already an granie na expert or jest just trudne. starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. Jeśli myślisz, że A fun zabijanie and interactive kosmitów way jest to learn bardzo your trudne, favorite songs. spróbuj nauczyć się And in the grać na decade since gitarze. its release, No nie! Please wait, to nie u mnie, to u nich ten znaczek jest. Let's turn 11 and see what's A next się for Rock. zlogowało teraz wszystko. Jest w ogóle słaba jakość. U nich pada serwer. Takie wszyscy pewnie what the fuck. Zobaczmy, poczytajmy komentarze dla Beki. Ja wiecie co? Wiecie co ja zrobię? Ja to lepiej wyciszę. Bez jaj. Wszyscy że śpią. Przyłączmy się do konwersacji. Czekajcie, teraz ja puszczę swoją muzykę. Ciekawe, czy będzie pasowała. Znaczy, że będzie pasowała. To moja muzyczka. No nie tego słuchał, nie? Na gitarze, nie? Elektrycznej. Pasuje w miarę, nie? Tam już elektryczny w ogóle, wszystko. Pasuje, nie? Dobrze tak jest. Zajebiste, nie? Rocksmith. No chyba koniec. Koniec już? Chyba koniec, dobra. Rocksmith w ogóle, Ubisoft Original. Nie, dziękuję. Stop. I'm Arthur Von Nagel, producer at Ubisoft San Francisco, and Rocksmith has truly Teraz kim been a jesteś? dream project for me. As a lifelong gamer and a touring musician, Gitar dalej. Rocksmith is what I wish I had when I started learning music. No. And that's why I'm thrilled to share the next evolution of music learning. Rocksmith Plus. New interactive music learning subscription service available this year. Learn how to play guitar and bass by playing along master recordings of your favorite songs. Connect your instrument to your PC, console, mobile device, and get real-time feedback as you play. Connecting with Rocksmith Plus will be easier than ever now that you can use your phone Co za as a reklamy są? microphone. Jeszcze Download the godzina app, 40 oni tylko log jedną in, grę pokazali? sync to Rocksmith Plus, set it down, and play along. Now acoustic players and electric players with amps can use Rocksmith Plus with no extra gear needed. It's a game changer. And we're excited to reveal Rocksmith Plus will have a huge amount of songs at launch. All songs in the library will have chord charts that will be perfect for rhythm players who want to learn the foundation of a song to hum and strum along to. We'll still have the note-for-note authentic arrangements for players that play songs exactly how the artists originally played them. And each week, release a steady stream of new authentic arrangements to keep growing that portion of the library. We're also introducing Smith Workshop, a new tool that lets users create and add their own arrangements. Kogo to obchodzi? To są gamerzy, to 10 000 gamerów. Will give you access to all those songs. Wiesz kim jest gamer? Content than ever before, including genres beyond rock. We'll have pop, hip-hop, country, Latin, R&B, all the metal subgenres. We'll have music. Już skończyliście?
across the board. And overall, na żywo. And practice tools in a format that's familiar and one that will hone your reading skills. Excited to announce that you can register for a chance to participate in our closed beta right after the show. Visit the website at rocksmith.com for an early look at Rocksmith. Let's test and create the future of music learning. Thank you so much to the amazing fans who have enjoyed and supported Rocksmith over the past 10 years. Let's jam together with Rocksmith Plus for another 10. Register now for a chance to play the Rocksmith Plus beta. Summer's coming, and nothing gets thrill seekers' blood flowing like bright sun and fresh trails. And Riders Republic will give them just that. Last year, you got a first look at our massive multiplayer outdoor sports extravaganza. Since the project's grown by jumps and grinds. Jaka gra? Samochodówka, tak? Nie pamiętam tej gry w ogóle. Samochodówkę to wiadomo, czemu nie pamiętam, bo nie wiem. What the fuck? Rowerzyści. Co to jest za gra? A dobra, nie wziąłem na full screena. Greetings, thrill seekers. This is the Riders Ridge, the Republic's stomping ground. Gra o rowerach, Here spoko. you can meet like-minded, manage your career, learn to nail those wild moves, stay stylish, share your creations with the Republic, stay on top of the latest news, and take up some ferocious multiplayer action like free-for-all or tricks battle, our 6 versus 6 team competition. So, here's how it works. Performing big tricks on the modules will turn them from red to blue, and every trick that you stomp will contribute to your team's overall Co, rowery czy ten? Still with me? Okay. Ja nie wiem. When your team has turned all the modules blue, you capture that district, which will help multiply your score into the big time. Spoko, taki ton jechał, tylko że... Progress. To unlock Mi takie gry ani trochę nie rają. Swoją sobie to tylko weźmy jeden te wszystkie czas, nie? Żeby co chodzi. So, wanna be the boss of your own I ogólnie sport. Deski, rower. Rower bardziej mnie interesuje jak już. Nawet fan tak pojedzie sobie czasem. Że... Rowerem to ja real life mogę jej zapierdalić na takie same emocje. Łatwo się wyjebać. A w grze jak się wyjebiesz, coś mi nie stanie. Now, some might say the best parts of the Republic can be found in the city playground. We've got modules that you can slay. Salto jebnąć z deską, masakra. No ile punktów nabił. A patrzcie jaki kozak, woohoo! Woohoo! Maybe you're all about living on... Either way, to progress you gotta earn those stars. Having the right egg is important too. And we all got our preferences. Co to jest za rower? Jakiś bagażem. Nie załadowało? Come on. Alright, I get it. Sometimes you just wanna and bathe in nature. Pod ochroną, bardzo fajnie. Słuchaj, że w ogóle wyłączyć jakby wyjść z tego trybu kozak. Come on. Tweetnąłem do tego. Everything you do, those stars means more rad to be had, and the Republic will abide. There's always something awesome to do as you reach new milestones and unlock more challenges. It's the Red Bull Joyride. It's spectacular. It's the biggest stage of slopestyle mountain biking. And guess what? You can play it versus your friends. There is so much more. More stunts. More sports. O, poszło. More events. Mech. Nie dziękuję, Ubisoft.
okay? Spoko, nie doceniam, ale... And the natural Powiedział na output premierę? now Nie. for Czy you jak and będzie your friends to enjoy. Any way that dodamy you taki want. option, znaczy zainstaluję? Mała szansa, ale może. When we say fun with everyone, we mean it. Look at all these riders. Taka gra to już z kimś jak przyszedł, nie? Nie taka co. Does this speak To jest to większy you? fan, nie? And don't miss out Moim on zdaniem. mass races. Woo! Paki, co to jest w ogóle, ty? Co za gra? Lecisz sobie jakimiś tymi Jaskos, no fajnie wygląda, przyjemnie. No ładna ta gra, żeby nie było. Graficznie. No fajnie, u nich się ładuje. To nie YouTube, nie to u nich. Nice. The Republic awaits you, rider. See you soon. Drugiego Don't września. keep the mountains waiting. Panie, 16 września wychodzi September 2nd, and you can pieprzony pre-order now Rainbow. and claim your right to rip. Extraction. Zombies. Okay, so we've seen some of our favorite Rainbow Six operators Yeah. like alien parasites. But how's their day Masakra, nie sądziłem, że Ever since Crimson Heights, wrześniu będzie jakaś we're dobra still trying to premiera, clear a all those pesky jednak, forest drones jednak. off maps. Year 6 is off to a blazing start, with Siege passing 200,000 concurrent players a few weeks ago. If you haven't joined in yet, 2021 is the perfect time to drop in. Dajcie mi Valhalla DLC, pokaz premierę tego. Daty premiery i spoko. Nie. Taka reklama pseudo, teraz mamy Killer. Najlepsza akcja Rainbowa. Ma się skilla. 6 years into our journey with Siege, we are humbled and 6 lat. grateful for the enthusiastic community that has supported this Zastosować się growth. So today is all about sharing quality of life developments that will dramatically improve player experience. Nie gram, a wiemy, że to With the dobra community gra. growing every day, we've been hard at work finding ways to improve your ability to play with your friends and meet new players. On June 30th, we are unifying our PC and cloud-based platforms with crossplay and cross-progression. Oh. That means that any player on Amazon Luna, Stadia, or PC will be able to queue into games together while having a unified account progression. Tylko na stadiach Luna i PC. And for console players, in early 2022, crossplay will be available between PlayStation and Xbox platform, and the cross progression will be available between all Jo, nieźle! For these updates, Cross-platform we needed między... a bit more time in order to prepare and make sure they have a smooth launch. No dobra. Bringing these player To będzie bases crossplay together między benefits everyone. PlayStation a It will find Xboxem, allow you to play with your friends chociażby w Rainbowle, nie? different platforms. Bardzo no nieźle, It also means zajebiście. that your progression will now Nie follow PC, you PC niestety już jakby tam nie ma włączone, ale między chociaż tymi dwoma konsolami, co nie? Is a feature a lot of you has Między been PS4 a anticipating, PS5. and we are thrilled to see the Dobra, enthusiasm PS4, its PS5. announcement has inspired. From your amazing fan art to the A awesome wiadomo, Xbox, gameplays, the tego, Rainbow Six One, community is the Series X, lifeblood that X, keeps this PlayStation game 4 i tak moving dalej, forward. nie? Wszystko. We Oprócz PC. cannot thank you enough for your support. It is because of Dopiero w you that 2022, Siege keeps czyli za rok. evolving and growing. To wrap up, here's a brand new animated trailer starring Thunderbird, the new defender joining Team Rainbow. Check this out. Nowy cinematikowy trailer do Rainbowa. Nieźle. Lubię takie. Animowany. Ready? 6 years ago I met a pilot. To jest do nowych do nowych operatorów, bo ja nie wiem jak czy to... He saved my life. Czy to jest do nowych operatorów, czy to nie jest do nowych operatorów? Tak, to jest ta nowa operatorka. What does it mean? This jacket was my father's. Dagu Ankan. Dagu. Chahpi. The creator's star has many meanings. Opeczati. Love, wisdom, bravery. Suits you. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. You're the boss. To jest ta operatorka. What's happening? Jakiego flara? Ktoś tu jeszcze jest? Niedźwiedzia.
Pistolety na flarę? Wait, that's it? What happened next? Why don't you ask yourself? Zabijanie, nie wiedziałem. Thunderbird. North Star. North Star, to jest operacja, New tak? projects aren't the only things to be excited about this year. Naprawdę, kozak Take a Rainbow. look at the incredible updates coming to our live games in 2021. Mania tam była chyba, nie? Tej gra. Honor. Też mam jakieś tam DLC, nie? Po Honorze. Crazy. Dwójeczka. Chyba najlepsza taka ścigałka, nie? Moim zdaniem. Ja w ogóle nie jestem fanem ścigałek, ale jakby... Kręcą mnie nie trochę, żeby nie było. Ale krew wygląda przyjemnie, nigdy chyba nie grałem, no. Legion Bloodline? Jakiś DLC do tego. Legiona. Wardoksów. Nieźle. Też na razie jakby nie grałem, nie zamierzam. Człowiek jest koszący, bo ten pieprzony Londyn, nie? Ubisoft kozaki. From the release of the Ghost experience to the latest teammate update, Ghost Recon Breakpoint keeps evolving thanks to your feedback. Ten Breakpoint to jeszcze najniżej z tych wszystkich gier, moim zdaniem, ale... As 2021 marks the 20th anniversary of the Ghost Recon franchise, we are happy to announce that there are still many more surprises to come. Stay tuned, Ghost. 20-lecie Tom Clancy Ghost Recon. Nieźle. Just Dance has always been about connecting with friends and family. When you're in good company, there are no bad dancers. So move the coffee table, alert the local homeowners association, and let's get loud. Dobra, co teraz? Just Dance? Serio? Nie. Just Dance 2022. Nie wierzę. Co rok Just Dance, sama gra. Taka sama cena, nic się nie zmienia. Co rok. Nie wierzę. Czemu ty Ubisoft dalej to wydajesz? Hello, my name is Todd Call, and I'm a singer, dancer, actor, Nie, że ten. director, Jest spoko, nie? I am super excited to announce that Nie, komuś się to podoba. Nels Hair Hips Hills is going to be a part of Just Dance 2022. Lubi to lubi, nie? Nie, na film chciałem mieć w przyszłości sobie jebnąć na taki powiedzmy jasno-ciemny błękit, wiem, że nie ma żadnego sensu, że to jest taki niebieski. Taki dziwny kolor cień niebieskiego. No bardziej ciemny niebieski. No nic nie jest copyrighted. To me, Just Dance allows people to express themselves through dance and to celebrate who they are and their individuality in such a fun way. Just Dance has transformed millions of lives, and I hope that this song brings you all so much joy, whether you're dancing alone, with a group, or just to have fun. It's going to be a great time, and I can assure you, you will not just play, you will absolutely slay. The new lyrics were handcrafted specifically for Just Dance, and let me tell you something, they're full of sass because, you know, they were written by yours truly, but I guarantee they are going to give people so much confidence. That's the reason why I wrote Nels Hair Hips Hills, and now it's been Just Danceified. I don't think they're ready for this jelly. I hope you all have just as much fun dancing to this track as I had making it. Oh, and one last thing. You will have the opportunity to be a part of the making of my new video, which will be released alongside the new Just Dance track. For more information on how to participate, darling, just check the link below. We got you. I cannot wait to see you all living your best life and being the most fabulous you have seen. Okay, dolls, y'all know what time it is. Come on, everybody on the floor. I want to see you work. Nails, hair, that's all. It's time to get our Viking on. It was a big year for the new chief of the Raven clan, but your journey with Eivor is far from over.
November 2020, we released Assassin's Creed Valhalla. To our delight, it was the best launch for any Assassin's Creed game to date, and we have you to thank for that. Becoming Eivor, a Viking leader going on a quest to fight for a new home, is an adventure that resonated closely with many of you. I certainly had fun exploring England with Eivor and stumbling across unique world events that left me with memorable Teraz muszę cofnąć, bo ja nie wiem, co oni to w ogóle mówili. Potem że się mnie znudziło i poszedłem się wylać i wróciłem i co tu się dzieje? To asasyn nagle? It's time to get our Viking on. Oh yeah. It was a big year for the new chief of the Raven Clan, but your journey with Eivor is far from over. Sorry. Minęło. Mamy druidów. Wait, what? Okej, to było... Wszystko było. In November 2020, we released Assassin's Creed Valhalla. To our delight, it was the biggest for any Assassin's Creed game to date, and we have you to thank for Największe, najlepsze. Eivor, a Viking leader going on a quest to fight for a new home, is an adventure that resonated closely with many of you. I certainly had fun exploring England with Eivor and stumbling across unique world events that left me with memorable side stories. Thank you, Eivor. We're amazed to see how you dedicated yourselves to the Viking lifestyle. You've led more than 300 million raids in total, and built more than 100 million buildings in your settlements. Congrats. Eivor still has a long journey ahead, and we've been continuing to offer free updates for all players to enjoy post-launch. These updates include time-limited festivals, new quests, gramy and D&D. cool new game modes, such as the River Raids update and the Mastery Challenge. River Raids będą nowe? To nieźle. Mastery Challenges? Nieźle, ta gra będzie żyła i żyła z szata. No to jest mało, rozegraczy nie ma, nie? Kilka godzin nie ma, ale wciąż. Te wyzwania pewnie będą trwały 3-4 godziny, zakładam. Wygrzania. Naprawienie gry. Kozaki. Czyli to naprawienie gry. On top of regular free updates, we're also building on Eivor's story and the world of Assassin's Creed Valhalla through game expansions. Wrath of the Druids released a few weeks ago, allowing players to explore Ireland and battle a mysterious tak jest. To był pierwszy DLC. Każdy wie. A gdzie jest drugie DLC? In our second upcoming expansion, you'll get to relive the Siege of Paris. Siege of Paris. The most ambitious battle in Viking history, taking place in war-torn Francia. You'll have to do everything in your power to uncover enemy secrets. Jaka fryzura nowa? Strategic alliances in order to safeguard your clan's future. Players may be excited to learn that black box infiltration missions are returning. Black this box? means you're given a goal for a mission, but how you'll achieve it is up to you. Cele. Expect new abilities. To wiadomo. Co to jest? Interfejs, nowa tak. Weapons. Nowe bronie. Gear, and of course, new enemies. Oh shit. Watch out for the Siege of Paris wielki, coming this summer. This summer, ale kiedy? Kiedy? Miesiąc, też podajcie, miesiąc. Assassin's Creed has long Sierpień? focused on the exploration of history, and we are happy to announce that the new Discovery Tour will be released this fall. To mnie It will be interesuje. free to all who own Assassin's Creed Valhalla. Explore the world and take a Coming this deeper fall. dive into the history of To the jesień? Viking Age. The team has crafted a new experience Ale where you'll DLC get na to play as people during the time of Vikings and follow them in their endeavors, big and small, while collecting exclusive rewards. To mnie dużo nie interesuje, ale... Whether you're an Assassin's Creed fan with a heart for history, or a student looking to supplement your knowledge, the Discovery Tour Viking Age will have you covered. Ale ambicje naprawdę. Assassin's Creed Valhalla doesn't stop here. For the first time on an Assassin's Creed title, we'll be supporting the game well into its second year. What? Well, this year will be a very active year for the game. We're already working on more Drugi expansions rok? for next year. A to z drugiego sezonu Something co będzie tells me kupić? that Eivor is not done with Odin yet. What? Czyli nie będzie drugiego asasyna, bo będzie... Wspieranie... Teaser dali. Będzie drugi rok asasyna. More.com. Czyli zakładam, że będzie trzeba kupić drugiego Season Passa, aby otrzymać kolejny DLC trzecie. W kolejnym roku. So you've seen some great games from What? us, but we also have news about the movies and TV series we've been working on. Our Ubisoft film and television team has some exclusive content to share. Up first is Mythic Quest, the workplace comedy set in a game development studio that's streaming on Apple TV+. If you haven't
the second season yet, here's a look at what you've been missing before the upcoming season Okej, finale. ale my tutaj gramy w gry, a nie oglądam filmy, ale spoko. Why do you have goosebumps? This is an involuntary reaction to Being inspired? I was emotionally manipulated. What's the difference? To jest spoko serial. That's it. Except make it about me and not the world. Ty, ale to, że... Really seen and heard. I don't want to see you. Or Excited to bring you an exclusive look just for you. Check it out. Revolve Swine. What? Dr. Ellis? Jakiś film, nieważne. Told you she's probably tanked. Oh shit. Touch this door again, I'll shoot. Again. Dr. Ellis? Hey, damn lost, please. We need answers. It didn't disappear. What did you say? It didn't just... Shh, shh, shh. It's not Emerson Flint. It's one of you. What the hell is that supposed to mean? Okay, well... What did her eyeball say? Look, we don't understand. Could you just please come out? I'm afraid I can't do that, Ranger Wheeler. You could be one of them. What is it? One of what? A lycanthrope. A what? A werewolf. The roads are effed. Something's wrong with the generator. Also, there's a dead body under your porch. Mech, nie interesuje mnie aż tak. Dalej rozmyślam na temat tego, że będzie drugi rok, a Valhalla. Takie what? With guns, yes. Będziemy spali z broni. Everybody's going, how the heck? No wygląda fan ten serial. Do oglądania. Excited. Not judging, just watching it. Jak to mówisz, prowadzić wiadomo, że będzie fan, nie? 25... O, nie. Follow Mythic Quest on Apple TV Plus. And be sure to Mythiczny catch Quest. Werewolves Within this summer. Mytyczna In misja. theaters or on your on-demand platforms. No dobra. No hero story is complete without a great rival to. Ale drugi rok Valhalla, pomocy. Tyrant is a star of their own narrative. When it comes to memorable villains, no one does it better than Far Cry. Oh yeah! Far Cry! Na to czekałem. Mieliśmy na scenę, mieliśmy była... Far Cry. Abuela, what the hell I'm gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through. Quiet. Michael, always making new friends. Danny, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket for his family. Tego nie widzieliśmy. Bullshit. Alejo is an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Let them on. Vamos. Good man. Przez dzielnicę przekazał, tak? Przez dzielnicę. A nie, do tego. Stopkę. Co nie próbuje uciec? Nie da zapewnienia rady. Don't worry about it, chamaco. To tylko statek. That's all I've got. This isn't right, Danny. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survive. Same as the orphanage, same as the academy. Ja nie dadzą mi odpłynąć. No, no, this is a fishing boat. No, no. Shit. Sam on tam jest, nie? Ale prezydenta. Castillo. Before he was El Presidente, mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this, and we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except
when he caught a big, fat, juicy marlin. He was too proud to let that fish go. No! You have poisoned Yana! You have poisoned your soul! Bije babkę. I've caught a very big fish today. Have an eye, Diego. Czemu ja? Ja prowadziłem, ta? Całą ucieczkę. No way. A, on Diego. I have caught you. Na Danii jestem, nie? Now it's time to bring you home. On też chciał uciec? I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Jego syn chciał uciec. Let them go. They can work. Make Viviro. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on his fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion 13 lat ma. for his people. These fish, we will catch and release. Co to oznacza? Zawrócą łajbę? Nie wiem. Z powrotem na tał. Oj! No to nieźle. Ja pierdolę. Skurwysyn jebany. Ty nieźle się zapowiada, ja pierniczę. Jeżeli jego syn chciał uciec, pomóc ludziom samym. You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo. Antin Castillo. Passed down to his son Diego as he grooms him to become the future ruler of Yara. The most important part of crafting a Far Cry villain isn't the fact that they're evil or shocking. No właśnie. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power, and we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Now, when creating Anton, we had quite a lot to live up to. Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains. No właśnie, złych. Which makes today a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to see into the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream was to honor the Far Cry villains tradition and introduce Właśnie, co będzie w sezonie pasie, bo jeszcze nie kupiłem tego Far Cry, bo czekam na informację na temat to, co będzie w sezonie pasie, bo nie wiem, czy kupować czy sezon pasem, czy bez. Co będzie w DLC, w dodatkach, po premierze, w nadchodzących miesiącach. Hey, what? Was? Was? What a happy family. Pagad min, what? Tell your mother and sister to... DLC będzie pewnie jakieś. Będzie można z nimi grać? What? Będzie można grać basem? W DLC jakimś? Gdzie ja jestem? Po śmierci, tak? Was po śmierci. I too am a king who isn't afraid to slaughter. You're pagan. To będzie zajebiste. You are Joseph. Jesteś w niebie. Jako Joseph. Zajebiste. Będzie można grać z tymi złymi. Jakby ich przyszłość. Po śmierci. Piekle w niebie. Tam wierzył w Boga, nie? To wiadomo. Biblię mu włożył do ryja. A tu jest ten główny bohater z trójki. Będzie naszym, powiedzmy, bo on go zabił, nie? W końcu. Far Cry Season Pass. Kupuję Season Passem. Ile kosztuje edycja Season Passem? To jak będą takie DLC 3? Was? Pagan Mini i ten? Joseph? Wytyfy. Far Cry 3? Wait, what? Blood Hunt? Będzie remastered? Blood Dragon? Gold Edition.
Z pasem. We're so excited for you all to check out this next game. Oof, Neelam, I can't wait to get my hands on this one. To... Jaka gra? Ubisoft Game. Nowa gra? Nową grę pokazuję. Zobaczycie, ile kosztuje Far Cry Gold Edition, w sensie z pasem. Bo zwykle tam 280, nie? Okej, czyli Season Pass kosztuje... Jakiś Mario widzę. Zwykła gra kosztuje 289 na PS5, a z Gold Edition, czyli wraz z Season Passem kosztuje 415, czyli co, ile kosztuje Season Pass? 110 i 15... 125 kosztuje Season Pass. Kupujemy Season Passem. Będziemy mieli DLC. Tak, przepustka Liberated, przepustka sezonowa. Wszystkie edycje, które wyjdą po premierze będą za darmo, jak kupicie tą, wiadomo, droższą edycję. W końcu już płacisz, nie? Zaraz gra. Tego się spodziewałem. Jakby nie rozumiem, co się dzieje. Czy ja mam tutaj od A do Z posegregowane? Do Z poproszę. A dobra, no to co, jaki Far Cry mam? Trójkę, piątkę, nie mam czwórki, czwórkę mam na płycie, zapomniałem. Dobra. Mech ta gra, mech. Co to jest? Mario Rabbids. Fajnie. Sparks of Hope. Nie dziękuję, jak na razie jestem już tak usatysfakcjonowany. Mam w sumie jeszcze godzinę. Godzinę eventu. Mieliśmy Far Cry'a, mieliśmy kurde... Rainbow Six Siege... Extraction. Naprawdę. Kozak. And I can't wait for you to experience it. It's fair to say that we did something quite surprising with the concept of Mario plus Rabbids Kingdom Battle. And for this project, we didn't want to stop there. Hi everyone, Mario and the Rabbids are back. And I'm so excited to be back as well today to unveil our new project, Mario plus Rabbids Sparks of Hope. We are diving back into this unique crossover with even bigger ambition, expanding our universe on a major scale. This time it's not just the Mushroom Kingdom, there is an entire galaxy to save. Tak, premiera 16 września. A brave yet reckless Rainbow team Extraction. of unique heroes, including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy, their spaceship will bring them from planet to planet. Dodatek do Valhalli będzie na lato. Powerful villain, Czyli jakoś an enemy sierpień? unlike anything our heroes encountered before. But they won't be alone. Dowiedzieliśmy się trochę o Paryżu, a największa informacja o Valhalli była taka, że po raz pierwszy ever Valhalla, a raczej Assassin, będzie wspierany drugi rok. Więc zakładam, że trzeba będzie kupić drugiego Season Passa, aby dostawać kolejny DLC w drugim roku.
are at the core of our story. But let's keep some surprises for later. No i przede wszystkim nowe info o Far After the Cry. tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for this unexpected team-up. We know we've been off the radar for a while now, as we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level. It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario plus Rabbids Sparks of Hope has big ambitions. No jak nie gram w takie gry, przykro mi Ubisoft. Doceniam wasze wszystkie gry, ale nie gram. Ile ja mam teraz filmu do wrzucenia, nie? Sceny z Far Cry'a. No, nowy gameplay trailer z Rainbowa, Zombies. Asesyna, nowe DLC. We can't wait to tell you more about the game soon. Jeszcze godzinę, nie? Ubisoft trwa. O 23 będzie Gearbox. Aż sprawdzę, bo nie pamiętam. 20... Tak. Będzie 12 PM, czyli zaraz będzie 10 za minutę. Zaraz będzie Ubisoft Forward, zaraz był Virtual. A 2 godziny... No i 2 PM to będzie która godzina? Północ? To będzie północ, nie? Aż się sprawdza. 23. Tylko, że tu jest 2 godziny odległości, więc nie rozumiałem, o co chodzi. No spoko. Dalej jakieś pierdoły mamy. Dobra, zaraz wracam ponownie. Mam jakieś pierdoły. So we're not done yet. Let's check in with our CEO, Yves Guillemot. Hi everyone. As you have seen, we have a fantastic and diverse lineup of games coming soon. Dobra, jestem z powrotem. And this is just Teraz mam widzę the pana beginning. starego Francuzika. Thanks to all the teams at Ubisoft for what they achieved. Już koniec, tak? And for Tak jakby always koniec, połowa striving jest. to deliver the best possible game experiences. I'm humbled by their resilience, energy and collaboration, No. especially during what has been a challenging year. I'm also proud of our industry's ability to bring together millions of players from around the world to share memorable experiences and moments of joy. This is one of the real powers of video games. And it is what motivates everyone at Ubisoft to do our best. Finally, Kozaki. my sincere Chyba thanks szef to Ubisoftu jakiś tam wyższy, nie? the players. We appreciate the trust you place in us. To ja doceniam waszą robotę, Your naprawdę. involvement in our games communities keep them growing and vibrant. We want to create original, enriching, long-lasting game worlds. And your contributions, feedback and support make it possible. We also are proud that some of the biggest names in entertainment trust creative teams to develop games within their universes. For example, you just saw Mario plus Rabbids Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo. A połączenie tego i tego. Everyone's Nieźle. favorites, Mario and Rabbids A po Rainbow, nie? Gra characters taktyczna i w ogóle return for 3 lat an ma, nie? all-new Mega adventure. zombie mamy, boom, nie? Z tego, więc kozaki. And speaking of great partnerships, there is one more exciting Ele. thing we would like to show you today. Joe Biden. It is a glimpse
of the amazing journey that awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all. Brought to life by the latest version of our Snowdrop engine. Zagra. I'm excited to share this first look with you now. Nowa gra? Enjoy. W pięknym, niebezpiecznym świecie? Okej. Powiększamy. Game footage power by Snow. Ej. Czyli silnik z gry? Footage z gry, prosto? Wait a second, co to jest? Co za dżungla? Smoki. Awatar. What? Awatara robił? No piękna ta gra. Jeszcze takie te rzeczy gra. Nieźle, nieźle, co za gra. Takie Horizon, tylko to prawdziwe, praktyczne? Jakaś prehistoria. No to jest awatar. Ja pierniczę. Gra awataru po tylu latach zrobili. Były pewnie w plotkach, zakładam. Ja nie widziałem. Awatar. Ja mają 4 palce, są niebieskie. Wow. Robię atak na ten... Masakra, nie? Dlaczego? Niszczył ich. Sobie żyją w spokoju. Nieźle. Ten Rainbow Six Ekstrakcja to jest oddzielny od Paradise, czyli dziwne, że nie otrzymaliśmy Paradise, tylko Extraction Rainbow Info, Avatar. W 2022 dopiero, ja pierniczę. Dopiero za rok. Yes. You and I. Oj, wspomnienia, strójeczki, czwóreczki przede wszystkim. Bek jak z dwójki nie ma, bo dwójka faktycznie najgorszy. Bylimal tam był. No, stara jedynka, ale była jedynka. O, to za postać się zepsunie. Fuck, admin, ostał. Piąteczka. Czwóreczka. Trójeczka. Masakra. 60% możesz teraz dostać te wszystkie gry. Stare. Thanks to Eve and all of the devs that joined us to share what's new with Ubisoft. Today, czyli ten tryb, który był w Rainbow'le, nie? Extraction. Bo to po prostu tryb, który został usunięty. Kompletnie zrobili z tego nową grę. Nową grę zrobili. Extraction. Visited new shores in Assassin's Creed Valhalla. Witnessed a chilling confrontation in Far Cry 6. And teamed up with our favorite man in overalls in Mario plus Rabbids. Don't go anywhere. There's still more to come in the 50 minut. Bye y'all. Postrzał teraz będzie. Okej.
COVID-19. Postrzał. To już wiadomo, nowych informacji nie będzie, nowych premier bla bla bla. Tyle co awatara pokazali jakby nowego. Albo jakieś wiadomo dodatkowe rzeczy, Rainbow Six Siege. Co tam z tym naszym Siege'em pięknym. I think it's important to have a First Nations character in a mainstream game because Indigenous women especially are very underrepresented in mainstream media, and that's what we're hoping to change with this character. The creation of Thunderbird does have immense potential to bust down all those negative stereotypes about even Indigenous women, Indigenous people. If there's anything that can help target an audience to become more interested in Nakota community, it's probably technology. And Ubisoft is right in touch with the highest technology games, and something like this can have a really big impact on youth. And I'm excited to see the outcome of Thunderbird. Thunderbird was born in the Nakota Territories in Saskatchewan. Her name is Nina Sky. She values her community, and she's also a protector, whether it's of people, the community, or the land. We knew that we wanted this character to be a pilot, a helicopter pilot, but we didn't know exactly in which field she would be working. So I asked the consultants if they had any sort of feedback or information that they wanted to take into consideration when picking the work field in which this character would be working. I suggested that Thunderbird be a technical expert within hydrology because we believe as Nakota people that water is life, and that within that is the struggle of protecting and preserving the environment. When we started talking about weapons or tools that this character would have, we were kind of tossing around different names. I made a Tak, teraz będzie suggestion do 20:30 do 23 będzie trwało tak zwany postrzał Ubisofta. O 23 zaczyna się Gearbox E3 Showcase. Więc mamy 50 minut jakby przerwy, nie? W pewnym sensie. No mamy dodatkowe informacje chociażby o Rainbowle teraz. Tak, może leczyć albo reanimować ten sprzęt naszej nowej operatorki. Especially the northern Nakota tribes of the Great Plains, we tattooed our faces. Więc bardzo fajnie. Has been forgotten, even in histories. Now it's something that we're starting to talk about, something that we want to bring back. That's what I wanted to see with this character, was to grab someone's interest enough to want to go out there and find and do research of their own of who the Nakota are, what are the Nakota, am I a Nakota, what's my language, what's my culture, what does this symbol mean? Thunderbird would not have existed without the input of Tarina. Myślę, że ja zrobię taką przerwę większą, wam zostawię live'a. Będzie leciało to wszystko. No i powrócimy. Jeśli powiedzmy coś ekscytującego pokażę, lub po prostu no powrócimy do 23, gdy już Gearbox będzie, więc jakieś 40 minut, więc no, już tak zrobimy. Tak będzie najlepiej, co wy na to? Róbmy tak. Okay. Dobrze, także będę czatował, będę tak jakby co czuwał, ale no zostawię live'a, na razie się wyciszam i jakby nie będzie mnie jakby co, nie? Considère qu'aujourd'hui, quand on travaille dans ces secteurs-là, dans ces médiums-là, c'est notre devoir d'offrir un maximum de représentation, de donner la possibilité à un maximum de personnes de pouvoir s'identifier, de pouvoir rêver, de pouvoir se projeter au travers notre contenu. Et c'est pour ça qu'on va repousser de plus en plus les limites de la diversité sur notre projet. On va aller voir un maximum de communautés et de minorités et faire en sorte que n'importe qui a envie de se projeter, qui a envie d'interagir avec Siege, puisse avoir une forme de porte d'entrée au travers d'un personnage qui lui ressemble. She's really bringing such an ancient, historic people into the present. I hope that honors her and all Indigenous women and all Indigenous people. I feel that us consultants worked very carefully and respectfully to develop a character that would make Nakota people proud. This is something that's going to really impact with kids that are Nakota. I might just, you know, purchase a game console and try it out myself. Hey everyone.
thanks for joining us. We've got a great show lined up for you today. We've got a bunch of amazing folks from dev team members, members of the community, and our community team who are going to take you through a bunch of great topics related to the upcoming season of Siege. Coming hot on the heels of that making of video of Thunderbird, we'd like to take you behind the scenes of her design. In order to help you with that, we have Alex Karpazis from the dev team. Thanks for joining us today. Absolutely. Pleasure to be here. So before we dive into Thunderbird specifically, I'd love to hear about the process of making an operator. What goes into this and what steps are involved in deciding what to base a character around? Starting an operator starts with a lot of exploration. On the gameplay side, there's a bunch of gadgets we want to try out, things that are interesting for abilities. On a universe side, there's interesting bios that we want to explore, different kind of people we want to introduce to the cast of characters of Siege. And on the character concept side, we want to play with different forms and silhouettes, something that you haven't really seen before in Siege. In terms of Thunderbird as a character, where did that conception begin? Thunderbird was really interesting. The entire team knew that we wanted to feature somebody from the First Nations in North America. This is our backyard. We wanted to represent somebody from that huge community, but we didn't know where to start. And we eventually found that it all really started from the casting. We wanted to find somebody who could speak their native language, bring an incredible performance to the character, and really do justice to who the character we want to build is. So this all began with our star, who is Sarah Lise MacArthur, and she really was the driving force behind Thunderbird. She knows how to speak Nakotan, she has an incredible voice, and that's really what honed in on the idea of a Nakotan operator in Rainbow Six Siege. In addition to working closely on the casting side of things, I also understand that you worked really closely, as we saw in the making of video, with consultants. I know you've mentioned that the symbolism was a really important part of where the consultants came into play. Was there anything in particular with the iconography that they helped with? The consultants were immensely helpful and so supportive of what we were trying to do with Thunderbird. Once we knew that we wanted to feature a Nakotan operator, that's when we found 3 amazing consultants, one of them being an artist, to start working on the background of the operator and the visuals. And so when you take a look at Thunderbird, there's actually a lot of emblems and iconography that has a lot of emotion and meaning behind them. Are there any that you'd be able to dig into specifically right now? Every single badge on Thunderbird has a meaning. If you take a look at the back of her jacket, for instance, the 6-pointed star, which is a huge, huge symbol for the Nakotan Nation. It represents so many things, most of all balance. Balance between life and death, between masculine and feminine. That was a really important thing we needed to nail, and we worked really closely with the consultants to make sure that that emblem was meaningful and respectful of everything we wanted to represent Thunderbird. That's amazing. And I feel like one of the other things that's really, really identifiable on Thunderbird's jacket is the word Wagia. What does that mean to Thunderbird? So Wagia is Thunderbird in Nakotan. And also we wanted to make sure that that language was visible on the character, just like it's something that you can hear Thunderbird speak in the animated short that we released. Making sure that the language was a part of the character was very important, and that's why you see it on the back of the jacket too. So working with Sarah Lise MacArthur on the animated trailer, were there any big takeaways on your side? I think the biggest takeaway was we learned so much from our consultants, from Sarah Lise MacArthur, and the hope is too that many, many more people can learn about the Nakota people, their language, their art, and really open up opportunities for people to investigate
and learn more about these amazing people. Thanks for taking the time to bring us through the design of Thunderbird. In the meantime, we're going to jump into the animated trailer that we mentioned before, but if there's anyone you'd like to thank, Alex, you have the floor. I just want to thank the team for being so incredible. Thunderbird was an immense amount of work, and I know everybody's so extremely proud of her. And I also know that they're already hard at work on the next couple of operators that are already being worked on. So thank you so much. It means a lot, so many people, to share these operators with the world. Ready? 6 years ago, I met a pilot. She saved my life. Damn. That symbol, what does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wankan, Wichachpi. The creator's star has many meanings. Love, wisdom, bravery. Suits you. Listen, I need to get this bird in the air. You try to get some rest. You're the boss. What's happening? Shh. Wait, that's it? What happened next? Why don't you ask her yourself? Hey everyone, my name is Josh. I am one of the CRs for Rainbow Six Siege, and you may also know me as Ubiyubble on the Ubisoft forums, Steam, and Reddit. With the release of North Star, we figured this would be a good opportunity to discuss some of the top issues that we have gone over the past year. Without further ado, let's dive right into it. Up first, we'll talk about smoke propagation and Smoke's toxic babes. We're excited to announce that with the release of North Star, Smoke's toxic canisters will no longer clip through ceilings, floors, or walls. Up next, bullet hole peeking. We know that for players, it can be frustrating to get killed through a bullet hole and not necessarily know where that bullet hole came from. With North Star, we're excited to announce that bullet holes in soft surfaces will no longer leave small holes that will give an unfair advantage to peekers. Players will need to fire multiple bullets to create larger rotations, and it's worth mentioning that thin materials like window glass, barricades, and the inner core of props will not be affected by this change. Next, let's dive into some of the gameplay-focused issues that are affecting our community. We are improving the way the game detects flashes so that you can be more confident knowing how it will affect your opponent. To solve this, we are simulating the way light bounces off objects in the environment and evaluating the strengths of flashes to make sure that they are balanced. We're happy with the results so far and are now testing it to make sure it meets the standards in the heat of a match, and we are currently aiming for a Year 6 Season 3 launch for this. Up next, let's talk about certain skins that are difficult to see. We know that when you're peeking down a corridor, you want to make sure that you're actually seeing your opponent where they are. And we know that there are certain skins that make this a little bit difficult for our players. To combat this, we are introducing rim lighting, that way all cosmetics have a similar visibility across the board. We are currently aiming for a Year 6 Season 3 release for this, so be sure to stay tuned to our social media for updates. Next, we'd like to talk about some issues that tie into your wider player experience with Siege.
When it comes to cheating and toxicity, we know these topics are important for our community just as much as they are for us. In our last anti-cheat devlog, we mentioned that we are working on building new cheat detections based on statistics to uncover our most disruptive cheat users. While this process was originally manual to stress test and help validate its accuracy, we are excited to announce that this process is now automatic. This means that sanctions for cheaters identified through data-based means will come quicker and reduce their impact on our community. Implementing an automatic process also allows us to work in parallel and strengthen our collaboration with BattleEye. We are also taking the time to further evolve the MMR rollback system by improving its reactivity and minimizing its negative impact on our players. The goal of MMR rollback was to help players when they are in an unfair match. That being said, we know that when you win against a team, it can be very frustrating, so we are working to address that. As we work towards a clear and fair system. We are not able to share an exact timeline at this moment, but we are working towards and aiming for a Season 3 release for this, so be sure to look out for more updates. We have also increased sanction penalties for abandon-related offenses, and this will be for ranked and unranked, and you will see this at the beginning of North Star. Paired with the recent improvements to the match cancellation, we expect this to help discourage this form of griefing while limiting the impact on our committed players. Now, this is only just a snapshot of what we're working on. Later on this week, we will share a top issues article that will recap these and some of our other top related issues. On top of this, we are also hard at work on focused updates for specific top issues, like an update to our anti-cheat dev blog, so stay tuned for more. All right, and now we're here to talk about something very near and dear to my heart. That's the 6th Guardian program. The program launched Year 5, Season 4, and it was a way for us to focus the efforts of the Siege community on a good cause. And at the time, that first crack at it was with our friends over at Able Gamers. Throughout the course of that season, we were able to raise over $170,000 US for Able Gamers charity. So it was a great success. We thank everybody who contributed, bought the cool skin that we made with them. All the proceeds from those purchases go to the charity, by the way. And we're not stopping the program there. In fact, we're here today to reveal our next iteration on the program, starting in Year 6, Season 2, North Star. And we are joined by a representative and, in fact, the CEO of our next charity right here. His name is Steve Machuga from StackUp. Steve, how are you doing? I'm doing good, Eric. Thanks for having me on. My pleasure. We go back a long way. We're always been looking for cool ways to work together, and I think this is probably the coolest one we found. Pretty damn cool. Thanks. What is StackUp? Why don't you walk us through what your organization does? So StackUp is a military charity. We provide support to U.S. and allied veterans through our 4 main programs. We have our Supply Crate program, where we send Xboxes and PlayStations to units deployed forward. We have our Air Assault program, where we fly disabled or deserving veterans to various gaming events like Comic-Con, E3, PAX, or to studio tours to check out their favorite games, how they get made. Our Stacks program, where we have little fire teams of volunteers that get out and do good things in their neighborhood, volunteer where they can. And then finally, last but not least, we have our Overwatch program, which is our 24/7 suicide prevention team for veterans online through our Discord channel. If you're having a tough time, you need someone to talk to, our volunteers are there and ready to go. And if it's okay to say, you yourself served overseas, didn't you? 8 years in the Army, 4 years infantry, 4 years intel. And is that sort of what gave you a bit of inspiration on the downtime? Oh, yeah. Yeah, gaming was definitely something that I used both overseas and when I came back home to reacclimatize myself to being back home. It's definitely a strange reality, stepping off the plane and just going down the street to get a chili dog. It's like, where did I just come from again? Oh my, what in the world? It's a very rough transition. So having something to kind of walk me back into reality playing video games was that. And a lot of our guys and gals use gaming to kind of fill up that tough time in their lives where they need a little bit of help, whether it's staying in touch with other veterans or people that they're no longer in contact with. They can play games together across the country from one another. Gaming works out as a wonderful way to keep veterans motivated, their morale high,
and generally part of the conversation. Now, one thing that was interesting that you mentioned in there right at the top is it's not just a U.S. only charity. You're serving military organizations outside of the U.S. Is that right? One of the things that we try to impress upon people is just because we're based in the United States, we are not just a U.S.-based charity. We help U.S. and allied veterans, which means if you put on a uniform and you're one of our allies through NATO or ANZAC, Australia, New Zealand, any of our allies out there, we will work with you. And that fits in perfectly with the theme of what Rainbow Six is, right? Exactly. It's very strange. Like, I was actually reading the original Rainbow Six book while I was in Ranger School. So it was a very weird reality of, this multinational anti-terrorism unit. And, being it was so crazy that here we are now, almost 20 years later. And it's amazing how far we've come as an organization. So how do you feel about partnering with Siege and our community on this? Oh, it's super exciting. I mean, you guys over at Ubisoft sure know how to run games as a service. It's amazing, and we're happy to be a part of it. It's a wild ride working on Siege, and I don't think any of us would ever change it. So without further ado, we've talked a lot, but I'm sure people want to actually see what this bundle looks like. So we're going to pull up some images here of the bundle, and we'll reveal that it's a skin, in fact, for Valkyrie. So let's have a look there. Steve, how do you feel about this bundle? Big fan. I was a Valkyrie for a long time, primarily because of my potato aim. And just being able to throw cameras around and watch avenues of approach as people trying to come in, I get the intel over to the guys who can actually make the shots. So that's where I liked playing primarily as a support class. So Valk's the perfect choice. The Valk 6 Guardian Stack Up Bundle will be available as soon as Year 6 Season 2 North Star launches this week. And it's going to run for the entire season. So you have a whole season's worth of time to buy that bundle. And the proceeds, your purchase, go directly to Stack Up and its great cause. So please consider it. Steve, thank you so much for joining us today. And before I let you go, I thought I'd give you a chance to let the people know how they can contribute, how they can help out, or get involved with Stack Up apart from buying this bundle. If you're interested in learning more about Stack Up and how we support veterans and mental health for veterans, head on over to stackup.org. We're on the website, our Discord channels, discord.gg/stackup.org. Head on over there, and some of our volunteers will be right there with you. If you know someone who could use our help, that's a great place to put in a request form as well. So yeah, please head on over, and we're happy to help out wherever we can. Hey everyone, I'm Guillaume to talk about crossplay and cross progression coming to Rainbow Six Siege. Some amazing announcements today in our show, and we'd like to spend a little time talking about these. First, let's talk about Stadia. So how and when will this rollout happen? Stadia, we're very excited about it. It's going to be out and released on June 30th for everybody. So on June 30th, you'll be able to play on Stadia, and you will also be able to play with PC player, and your progression will also follow you whenever you play on Stadia or on PC. That's amazing. I know everyone's very excited about cross progression and crossplay. Speaking of that, question on people's mind is, will PC and console have crossplay between them? No, not for now. We're going to have separate matchmaking pools and crossplay pools. PC will be on a side with cloud-based platforms, and console in the future will be together. Got it. So, and to be clear, when we talk about console crossplay, which generations are we talking about? We're going to talk about every generation, PS4, PS5, Xbox One, Xbox One X. Perfect. Now, it's something that is a highly anticipated community feature. So let's talk a little bit about the console crossplay coming. What steps do we need to take now to make this thing happen? We're going to need to be very careful on how we do it, because as you know, Siege is a live game, so it's like changing the wheels of the car while we are riding on the highway, right? So we're going to have a lot of work to do on the UI to make sure that all the invite flows are working properly, and we'll also have a lot of work to do on the tech side to be sure that all the different and separate environment that we have right now are merged into one, so that they can support cross progression. This is going to be a community question that pops up with crossplay, cross progression.
Does this mean when console crossplay happens that we will be supporting mouse and keyboard on consoles? So this is indeed a very good question. We are working on looking what we're going to do it and how we're going to handle it. That's for sure. It's something that is on our roadmap, but it's a very complicated topic. And again, the idea is to make sure that we do it properly. So yes, input spoofing, and how we manage them in the matchmaking is on our top priority list. Yes, for that feature. Yeah, that makes sense. So if console crossplay is coming in 2022, what can we expect between now and then? First step will be the release of the Stadia version in June 30th. And after that, we're going to be hard at work making sure that everything is ready for the console launch early next year. Amazing. Well, I think that's awesome. I think I speak for everyone when we say we're very excited for this to happen. In the meantime, everyone keep an eye out on channels throughout the year, and we'll keep you updated on the progress as we bring crossplay to Rainbow Six Siege. Thank you. Hey everyone, Rainbow Six Siege is an extremely dedicated and talented creative community, and we've been working on quite some time on finding ways how to get designs created by our fan artists into the game. In March 2021, we launched a Community Artist Bundle program together with Prime Gaming and the very first community-created bundle by Source Siege for the operator Cavera. The response of the community has been absolutely fantastic, so big shout out to Source Siege for creating this fabulous set. Today, we're extremely excited to announce the Year 6 Season 2 Fan Artist Bundle designed by the one and only Sunstark. Sunstark has been a pillar in our community with her amazing fan art for Siege, and she has a very unique story to share. Because while we were creating her bundle, she was actually hired by Ubisoft to work on Siege full-time. She's here on the show with us today, so welcome Sunstark, and why don't you tell us a little bit more about yourself and your story? Hi, I'm Sunshine Kim. You know me more as Sunstark. I'm a character concept artist working in the video game industry since 2015. I started drawing Rainbow Six Siege fan art since Velvet Shell Season. I'm a big fan of military shooting games, so the general aesthetics of this game, character designs and character lore, and those all things really appealed to me at the time. So for me, it was a good stress relief to draw Siege fan art after a long day at work. And here I am in 2021. I officially work for Rainbow Six Siege now. So you were a fan artist when we reached out to you about creating your bundle. And can you tell us how your journey was from being a fan artist to actually being an employee and working on Siege? Let's say that it was like double lottery wins. It was already a big honor for me to be invited to this amazing program to be immortalized in the game. And during the production, during the production of this bundle, I actually got approached by the art team of Rainbow Six Siege that if I would be interested in applying for the role on the team. So I did. I applied, and I got hired. It all happened in 2 months, and it was crazy. Yeah. Absolutely incredible. So what is your position within Siege exactly? I'm a character concept artist working on Rainbow Six Siege team. So that includes battle pass skins or like elite skins or new operators. Now let's have a very first look at the bundle you've created. So you chose to create this bundle for Lion. Why did you choose this character in particular? Yes, Lion is indeed my favorite operator. If you follow my social medias, 90% of my contents include Lion, so it's not a secret. I I just found the character really, the lore is really interesting to me. It's quite dramatic. It's not for everybody, but he's just unique personality. Not good, but unique. His unique personality causing trouble with other operators, and his really dark past, and his relationship with his and everything. It just made the character super rich, and I enjoyed
adding my interpretation to every fan art I did for him. What inspired you to create this bundle? There was one time that I did a fan skin for Lion, which was firefighter theme. And to be honest, I went in super lightheartedly. I just enjoyed aesthetic. I just enjoyed mashing up firefighter uniform and then the tactical gears together. It was just fun, creative process. When I posted it up, I got several messages from actual firefighters in our community, and they were all thanking me. All I did was just drawing a fan art of my favorite character, but they were thanking me for representing them in my art. So when Ubisoft approached to me and presented this idea, of course I'm going to take it. I immediately thought, I gotta make that fan skin to be real. So yeah, there was no other option. It was going to be firefighter since the beginning, and yeah, this is my tribute to first responders in our community. You had that idea in your mind of creating a firefighter skin for Lion, and now we'll have it soon in the game. Can you tell us a little bit about that process from getting the idea head into the game? Yeah, absolutely. I really enjoyed working with the C's team, and remember this was before I joined the team, so I was just a fan artist. I was just a fan. They treated me like I was on-site artist, so it was a really good. It was a good taste for me to what it's like to work with the C's team, and the 3D artist that I worked with was just amazingly talented artist that I'm really happy with the outcome. I'm glad that I got to taste that process before I joined the team. Thank you so much for being here on the show with us today, telling us more about yourself and your bundle. And we're incredibly excited until the release. We can't wait to see it in game. Thank you for having me here. I can't wait to see bundle either, and I can't wait for you to finally see my son. We're sure you will want to know how you can get your hands on the Lion bundle and when. So the bundle will be available shortly after the release of Year 6 Season 2 next week, and it will be available via Prime Gaming, which means it will be free for all Prime members. So make sure that your Amazon Ubisoft accounts are linked, and keep an eye out on our social channels and our website for any more information about this.